Najwięcej psychopatów i socjopatów poza ośrodkami zamkniętymi jest na czołowych stanowiskach korporacji. Masz na to jakieś Excel. statystyki? Tak, można przeczytać na przykład w książce zasada rób dobro jest słabszą zasadą niż nie czyń zła. Rób dobro motywuje nas do tego, będziemy zabijać niewiernych w imię wiary. Najciekawsze projekty, w które zainwestowali, to były takie projekty, gdzie większość partnerów tego venture capital uważało, że to nie wypali. Kultura organizacji zaczyna się w momencie, kiedy zatrudniasz samego siebie jako pierwszą osobę w organizacji. Wystrzelenia kolejnego SpaceXa w kosmos, no to przecież to są tysiące ludzi, z którymi potrzebujemy się zakomunikować. Jedna z rzeczy, która mnie bardzo wkurza, to jest, że Elon Musk wszystko doprowadził. No nie, potrzeba tysięcy inżynierów. Wiesz, jakie pytanie zadawano tak 500 lat temu i wcześniej? Skąd jesteś i dokąd idziesz? To jest zupełnie inne nastawienie. My obecnie bardzo mocno zaczęliśmy się nastawiać na to, że życie determinuje nas, kim jesteś. Został wykluczony ze swojej rodziny, tak? Tak, jakby rodzina jest tak, dopóki sobie Odwróciła czegoś się. nie znajdziesz, no to sorry, ale jesteś frajerem przegranym, tak? Wróć do nas, jak znowu zaczniesz być kimś. Potężna presja. Nie o to chodzi, żeby zostać stoikiem, tylko żeby nim zostawać. Marci czy ludzie opowiadający też o swoich słabościach stają się bardziej właśnie relatable, że możemy się odnieść do nich. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy nieidealni i jest jeden przykład idealnej osoby w historii. Na pytanie, kim jesteś, odpowiedziałbyś jak? Absolutnie nie chodzi mi o twój zawód, tylko o to, kim jesteś. Po pierwsze bym powiedział... Jestem Szymon Darowski, a to podcast, w którym rozmawiam intymnie o strategiach. Mam nadzieję, że ta treść cię nie zmieni, a nawet jeśli, nie pozwól, by zmieniła kogoś jeszcze. Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest mężczyzna, który powiedzieć, że zgłębił temat wystąpień publicznych, to jak nic powiedzieć. Ma na koncie 6 lat spędzonych w Toastmasters z sukcesami. Oprócz tego, że sam występował, to doprowadził kilka osób do tytułu mistrzowskiego. Więc nie tylko posiada te umiejętności, ale umie przekazać je innym. Stąd śmiało możemy nazwać go ekspertem. Dziś postaramy się tę część wiedzy przelać również na ciebie. A może nawet uda się kawałek na mnie, na to liczę. W Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie wykłada, mówią, że jest gwiazdorem. Sprawdzimy dziś dlaczego. Nasz gość ma ewidentne nastawienie na zmianę i pomaga je rozwijać zarówno swoim studentom, jak i klientom, którym świadczy usługi konsultingowe z zakresu strategii organizacji, walidacji modeli biznesowych czy budowania relacji wewnątrz, tak żeby ludzie czuli się tam po prostu dobrze. Na co dzień stoik. Co powinno Was ucieszyć, bo to temat, który pojawia się u wielu efektywnych ludzi. Postaram się, aby nasz gość wprowadził nas do tego świata, w którym znajdowały się takie osobistości jak słynny cesarz Marek Aureliusz. Panie i panowie, przed wami edukator, etyczny manipulator ze sznytem filozoficznym. Przedstawiam wam mojego gościa, Rafał Staszewski. Cześć Staszko. Cześć, bardzo miło was wszystkich gościć tutaj. Bardzo miło w ogóle, że przyjąłeś to zaproszenie. Dziękuję ci za to, że zgodziłeś się wziąć udział w tym podcaście. Zawsze to dla mnie ogromna przyjemność, wiesz, móc porozmawiać. Pamiętajmy, w takiej rozmowie umysł kształtuje się w ogniu dyskusji, więc to zawsze jest wartościowe nie tylko dla was słuchających, ale też dla mnie, bo to pozwala ukształtować sobie pewne rzeczy, przemyśleć, zmotywować się do tego, żeby spojrzeć w jakiś nowy sposób, więc tak jak ty powiedziałeś, że masz nadzieję czegoś się nauczyć, to ja tak samo mam nadzieję czegoś się nauczyć dla siebie. Super, mega nastawienie. No właśnie o tym mówiłem we wstępie, że masz takie ewidentne nastawienie na stałość, naukę, na zmienność i naukę i rozwój i we wszystkim próbujesz znaleźć coś, co rzeczywiście no, może i ciebie zmienić i dodać coś do twojego arsenału. Tak? Ja zawsze sugeruję ludziom, czy jak prowadziłem zajęcia z komunikacji,
Jeżeli będzie się wierzyć, że każda osoba ma coś, czego możemy się nauczyć, co będzie dla nas interesujące, co pozwoli nam spojrzeć jakoś inaczej na świat, to nagle każda rozmowa może być interesująca. I to powinno być taki starting point, coś mindset, od którego zaczniemy, co pozwoli nam wchodzić z tą ciekawością. Tak? No przecież jako dzieci mówi się, że my jesteśmy zawsze wszystkiego ciekawi i oczywiście ciężko jest od nas wymagać teraz, żebyśmy za każdym razem to okazywali, ale można starać się do tego dążyć. I ja staram się podchodzić z takim podejściem, że jeżeli z tobą rozmawiam, to chcę, żebyś czuł, że jesteś dla mnie teraz najważniejszą osobą na świecie, tylko dlatego, że rozmawiamy. I to też jest taki mindset, że jeżeli z kimś rozmawiam, to być tu i teraz, być ciekawym i żeby ta osoba naprawdę czuła się, że ta rozmowa jest ważna, nie tylko dzieje się przy okazji. I oczywiście, znowu, nie 100% rozmową to się udaje, which is okay, ale jeżeli będzie się podchodzić z takim mindsetem, to ten odsetek ciekawych, wartościowych rozmów będzie dużo większy. Mega. No, dokładnie właśnie z takim nastawieniem ja staram się rozmawiać też z ludźmi, dlatego między innymi zaprosiłem ciebie, bo wiem, że ta dyskusja może być mega głęboka, ale na samym starcie ciekawi mnie w ogóle, żebyś powiedział coś o sobie. Trochę zajawiłem na wstępie, możesz coś dopowiedzieć albo powiedzieć, z czym się zgadzasz, czy nie zgadzasz i chciałbym, żebyś trochę opowiedział o sobie, a za chwilę to rozwiniemy. Etyczny manipulator to była moja ulubiona rzecz po prostu, którą tam rzuciłeś. Takim moim konikiem są manipulacje w mediach i bardzo lubię prowadzić ten przedmiot, bo jest mnóstwo rzeczy, jak można manipulować. Tylko trzeba pamiętać, że tak naprawdę prawie wszystkie manipulacje, one nie wychodzą z czegoś, co jest złe. To trochę jak z nożem. Nóż nie jest zły. Tak? To zależy od tego, jak my użyjemy. I teraz można manipulować przez wzbudzanie nas emocji. I okej, to jest manipulacja, nie? Ale oglądamy filmy po to, żeby wzbudziły w nasze emocje przecież. Czy to wtedy Tak. jest coś złego? No nie, że dokładnie robimy to, o co nam chodzi, więc sama rzecz nie jest zła, tylko pytanie, jak to jest robione. Ja zawsze zaczynam teraz od tego, że staram się podchodzić po stoicku. Powiedzenie, że jestem filozofem stoickim, może uważam, że trochę jest z grubej rury, ale może to pewien impostor syndrom. Na pewno to próba myślenia, patrzenia, bardzo wiele rzeczy przekłada się na podejście do ludzi, na podejście do organizacji, podejście do zarządzania i to jest coś, co uważam, że ma bardzo duże znaczenie i myślę, że będę kontynuował w ten sposób. Dla mnie ta rola edukatora była bardzo ważna przez lata, teraz będzie trochę będzie tego mniej. Bardziej będę szedł teraz właśnie w consulting, także w consulting duży, bo zaczęło mnie to po prostu bardziej interesować i bardziej kręcić w to, w jaki sposób można rozwijać firmy, w jaki sposób można je zmieniać, transformować, ale to jest dokładnie to samo, co jest interesujące w edukacji, widzieć, jak ludzie się zmieniają i to jest akurat powód, dla którego ja bardzo lubiłem uczyć studentów, bo nie masz tak, że przychodzisz na szkolenie, widzisz tę osobę raz, tylko widzisz ją częściej, możesz zbudować trochę większą relację, możesz widzieć, jak ta osoba się rozwija i to samo jest bardzo fajne w coachingu biznesowym, który też świadczę, że widzisz tą osobę dłużej i ta zmiana jest bardziej widoczna i dla mnie to jest coś bardzo, bardzo fajnego i motywującego, więc właśnie jak wspominałeś, świadczenie tej zmiany zdecydowanie super się wpasowuje. Super. Staszku, spróbujmy wejść trochę wcześniej, tak? Chciałbym, żebyś opowiedział mi, no, może tak z grubsza powiedzieć historię twojego życia, ale w takich szczegółach, jakich twoim zdaniem potrzeba, tak? Żebyśmy doszli po prostu do tego momentu, w którym teraz jesteś. Co działo się po kolei? No bo ja twoją historię znam, ale chciałbym, żebyśmy przybliżyli ją albo dużymi krokami, albo mniejszymi, no tam, gdzie trzeba, to zoomuj albo odzoomuj, tak jak uważasz. No jak przypomnę sobie siebie naście lat temu, no to totalny nerd, nie ogarniający komunikacji, swoich własnych emocji, co tak naprawdę się chciałoby robić, nie wierzący gdzieś, że da się coś robić. I później długa droga walki, może bardziej nie walki, podróży z tym, żeby zmieniać wiele przekonań, które tam były. Bo metafora walki nie jest najlepsza jednak. A dlaczego? Jeżeli w ogóle potęga metafory bardzo mocno ukształtowuje to, w jaki sposób zaczynamy o czymś myśleć. Jest takie świetne badanie amerykańskie. Wyciągnęli fragment, jak opowiada się o popełnianych zbrodniach. I teraz wzięli dosłownie teksty,
które padały w oficjalnych dokumentach i one różniły się tylko jednym stwierdzeniem, właśnie metaforą użytą. Jedna metafora to była wojna ze zbrodnią, druga to była wirus zbrodni. Mhm. Poza tym teksty były identyczne. I teraz tam, gdzie używano wojna ze zbrodnią, czy walka ze zbrodnią, to było war with crime, jak dobrze pamiętam, czy fight with crime, tam ludzie dużo częściej stwierdzali, że odpowiedzią na to jest zwiększenie wydatków na policję, zwiększenie długości odsiadek w więzieniu, częstotliwość siedzenia w więzienia i że to jest to, w jaki sposób należy sobie z tym radzić. Natomiast osoby, które miały metaforę wirusa zbrodni, dużo częściej mówiły, że trzeba postawić na prewencję, żeby ludzie nie popełniali w ogóle tych zbrodni, a nie zwiększania ich karania, czyli trzeba więcej funduszy przeznaczyć na edukację dzieci, na wsparcie osób, które mogą być zagrożone dostaniem się. I jak przetestowano te grupy, to w nich przed tekstem nie było różnicy w podejściu. Dopiero podejście do tej metafory, czy mamy do czynienia z wirusem zbrodni, czy z wojną ze zbrodnią, to dopiero determinowało, jakie mamy podejście. I metafory, których używamy, są bardzo potężną rzeczą, no bo jak ja ci powiem, że życie jest jak walka, to z czym od razu ci się kojarzy? No, z jakimś nastawieniem agresywnym, z jakąś próbą, nie wiem, walczenia z czymś, rozwalania czegoś i tak dalej. Dokładnie, Tak? nie jesteśmy Przebijania. my versus oni na przykład, nie? Mhm. A teraz życie jest podróżą. To z czym ci się kojarzy? No, już dosyć ciekawiej, tak? Wtedy budzi się moja ciekawość, chcę coś zobaczyć, odwiedzić, odkryć. Super, mamy gdzieś cel, dochodzimy, mamy, wiesz, z Baldur's Gate'a trzeba zebrać drużynę przed wyruszeniem w podróż, nie? Tak. No to zupełnie Rzeczywiście, inne nastawienie zupełnie inne jest, nastawienie, tak. I to, jakich metafor używamy w życiu, bardzo mocno determinuje, co my odbieramy, jak podchodzimy i w życiu, w życiu politycznym jest tak samo, tak? Mamy metaforę dobry Polak, zły Polak, który zdradza Polskę z Niemcami, ruskimi, Żydami i tak dalej. Tak. No to jest dokładnie to samo. Okej. Tak? Trzeba mieć bardzo duży, moim zdaniem, jakąś taką samoświadomość, żeby w ogóle kontrolować to, jakich metafor się używa w dialogu wewnętrznym. Widzę, że myślisz o takich rzeczach, co jest no, szapobá, tak? Tak, Mało ludzi o tym myśli, moim tak. zdaniem. Jak wiem, że będziemy rozmawiać o frameworkach, to na pewno mam taki jeden stoicki framework. Nie wiem, czy chcesz, żebym teraz od razu wspomniał, czy... To za chwilę, nie? No. Lećmy z historią. Lećmy tak. do historii. No to wiesz, zaczynałem od studiowania matematyki. Umysł ścisły od zawsze. Przeszedłem na finanse, skończyłem finanse, popracowałem, nie chcę w tym robić i skończyłem ucząc zarządzania i komunikacji, więc jakby droga zupełnie też, wiesz, nie to, co myślałem, że będę robił i zupełnie co innego teraz robię, nie? Wszystko, kiedyś myślałem tylko liczby, a teraz ludzie są najważniejsi, więc to też ogromna To jest duża zmiana. Tak. To jest duża zmiana całego paradygmatu, tak? Tak. Będę chciał zahaczyć, dlaczego tak się w ogóle stało. No więc ostatnie 5 lat uczyłem na Akademii Leona Koźmińskiego przede wszystkim, ale poza tym właśnie jako konsultant, czy od strategii między innymi, czy od zarządzania, czy od tego, jak wewnątrz wygląda, no i ten coaching biznesowy też w zeszłym roku zacząłem robić, więc to są takie główne obszary. Dokładnie, więc tutaj bardzo, bardzo fajnie. No i nie wiem, czy powinienem powiedzieć, że mam dziewczynę, na pewno ona się ucieszy. No, możesz ją pozdrowić, tak. Dlaczego ci? Ogólnie ja dosyć dużo się zastanawiam nad tym, jak właśnie wejść w taką tożsamość danego człowieka i zapytać się, no bo dzisiaj jest coś takiego, jest taki paradygmat, kim jesteś lekarzem, kim jesteś wykładowcą, kim jesteś konsultantem, tak? A to chyba nie do końca te etykiety... A wiesz, jakie pytanie zadawano tak 500 lat temu i wcześniej? Jestem ciekawy. Skąd jesteś i dokąd idziesz? Okej, no i to już jest dużo bardziej adekwatne. I to jest zupełnie inne nastawienie, tak? Bo my obecnie, w obecnych czasach bardzo mocno zaczęliśmy się nastawiać na to, że życie determinuje nas, kim jesteś. Tak, i nasza przeszłość, teraźniejszość, tak. Dokładnie. I na przykład Amerykanie bardzo mocno stawiają tak, że praca jest na pierwszym miejscu. Tydzień temu widziałem taki dokument o pracy nad Dogs Against Gravity i tam było, Amerykanie rezygnują z urlopów. Ponad 0,5 miliarda godzin urlopów płatnych, zrezygnowanych w obawie o utratę pracy, utratę pozycji, coś takiego, nie? Bo praca cię też determinuje. Ludzie tracący pracę czują się, było wspomnienie osoby z Korei Południowej, młody chłopak,
nie wytrzymał po prostu pracy po 14 godzin dziennie, która często jest tam standardem i dla jego rodziny nie istnieje, bo nie ma pracy, bo praca cię determinuje. Tak? Praca jest Okej. wyznacznikiem tego, kim jesteś. Teraz można się W sensie odwołać. został wykluczony społecznie ze swojej rodziny, tak? Tak, jakby rodzina jest Okej. tak, dopóki sobie Odwróciła czegoś się. nie znajdziesz, no to sorry, ale jesteś frajerem przegranym, tak? Jakby kim ty w ogóle jesteś? Wróć do nas, jak znowu zaczniesz być kimś. Nie? No to naprawdę potężna presja do tego, co my czujemy. Ja zresztą mogę powiedzieć, że teraz trochę zmieniając, wygaszając trochę to, ile będę uczył na uczelni, to też jest bardzo potężna zmiana, bo ja już myślałem o sobie w kategoriach wykładowca, uczelnia, tak, że tutaj to kształcenie, zmienianie przyszłych pokoleń, co było absolutnie super, a nagle chcąc coś zmienić, jest tak naprawdę jakby zmiana tożsamości też. Tak. A przecież teoretycznie nic z mojej tożsamości się nie zmieniło. To nie zmienia mojego podejścia, to nie zmienia moich wartości, to nie zmienia tego, że chcę mieć wpływ na to, jak wygląda świat i zostawić go lepszym. A mimo wszystko potężnie oddziałuje na to, jak my postrzegamy siebie, jak postrzegamy rzeczywistość i w ogóle też jak postrzegamy, czy człowiek jest osobą sukcesu, czy nie, tak? Rozmawiamy o kimś, tu jest prezes, ojejku, co zajmujesz się, jesteś kelnerem w restauracji, ja nie będę z tobą już rozmawiać, nie mam 20 lat. Nie? Tak, i dlatego ja ostatnio myśląc w ogóle o tym, ja wymyśliłem sobie takie 3 pytania, które rzeczywiście mogłyby bardziej akuratnie definiować, kim jest dana osoba i rozdzieliłem to na coś takiego, że pierwsze pytanie to jest, co robisz, aby zapewnić sobie egzystencję? I to jest taka podstawa i na tym przeważnie się kończy odpowiedź, więc Staszku, co robisz, żeby zapewnić sobie egzystencję, jeżeli chodzi o ten klocek? Czyli uczę, prowadzę konsultingi i coaching biznesowy. Czyli to, o czym już poopowiadałem. Okej. I teraz jestem ciekawy, co robisz, żeby zaspokoić swoją pasję, chęć tworzenia, budowania, dziedzictwa. Moim zdaniem, ja mam taką hipotezę, że każdy ma taką potrzebę. Nie wiem, czy tak jest, ale no, ja bardzo głęboko czuję ją wewnętrznie, że mam chęć tworzenia czegoś. Mam taką hipotezę, że gdyby każdemu dać nieskończoność kasy, to niekoniecznie siedzieliby przez całe życie na kanapie i zwiedzaliby świat i wydawaliby sobie kasę, tylko zaczęliby coś automatycznie robić, bo by się znudzili tym, bo nie mieliby celu, tak? Więc co ty robisz, żeby właśnie zaspokoić jakby te swoje pragnienia? Chociaż powiem z metapoziomu, akurat ja się nie zgadzam, że każdy ma taką potrzebę. Super. I to byłoby też bardzo ciekawe, bo nawet właśnie w tym wspomnianym włoskim dokumencie było przedstawione włoskie małżeństwo, gdzie kobieta przypracowała w życiu rok i ona teraz tylko korzysta z wydanych pieniędzy i nie ma żadnego problemu, dla niej jest super. I dlatego się mówi włoski styl życia właśnie mniej więcej, że chodzą i zmartwienie, gdzie obiad zjeść. Tak, i tam jest przedstawione też młode pokolenie, że bardzo często młodzi Włosi, dlaczego nie mają potrzeby pracować, bo ich rodzice mają zbudowane dużo zasobów, tak? I oni wiedzą, że je odziedziczą. Więc po co się starać? Okej, z jednej strony to kupuję, ale z drugiej strony nie będą pracować dla pieniędzy, tak? No bo pieniądze nie zawsze są celem samym w sobie, ale zakładam, że robią jakieś projekty, tak? Na zasadzie takiej, no nie wiem, to jako dzieciaki teraz, nie wiem, no nakręcimy sobie film, jak jeździmy na deskach, tak? Albo cokolwiek, tak? W sensie te projekty jakieś jeżeli coś istnieją, takiego nie? uznać, o czymś to pewnie, myślę, nie? Tak, jeżeli coś takiego uznać, to pewnie tak, to dojdziemy do tego, że tak, każdy ktoś będzie realizował się w jakiś sposób, nawet jeżeli to będą nagrania z imprezy. Znaczy inaczej, chcę w to wierzyć, że każdy ma ten drive, ale... Tak, to jest ta ładniejsza wizja świata, prawda? Tak. No. Tak, dla mnie zdecydowanie bardzo fajnym, wartościowym i przez długi czas napędzającym było to, że jak widziałem, że coś dawałem swoim studentom i pamiętam na przykład swoje pierwsze zajęcia, opowiadałem wtedy o różnych stylach komunikacji akurat i na następny tydzień przychodzi do mnie jeden ze studentów i mówi: panie Staszku, dziękuję, bo pierwszy raz dogaduję się ze swoim ojcem od lat. I miałem takie, Piękne. wow, to jest jakby nawet jeżeli cały rok nie będzie dobry, to będzie to, dlaczego warto było spróbować. Nie? To już odhaczyłem, to już zrobiłem, tak, no super. Tak. Więc takie poczucie, że zostawiam tutaj, jak ten świat może wyglądać lepiej, tak, że zostawiam tą ciekawość,
to, że rzeczy łączą się ze sobą i wpływają, to determinowało, że miałem bardzo dużą frajdę twórczą taką, tak? Mhm. I zbieranie, przez to, że ja uwielbiam zbierać wiedzę, kolekcjonować, to też pozwalało mi ją w jakiś sposób łączyć ze sobą i dawać jakiś konkretny wynik, ale dokładnie tak samo jest, jak ja czuję, że organizacja lepiej funkcjonuje po tym, jak coś się tam zrobiło, widzę ten wpływ i to jest takie super, bo to zostawia ten świat lepszym i to jest coś, co napędza. Zresztą jedną z podstaw stoicyzmu jest to, że każdy człowiek powinien zostawiać świat lepszym i piękniejszym. Lepszym Mhm. albo piękniejszym. Czyli na pytanie, kim jesteś, odpowiedziałbyś jak. Absolutnie nie chodzi mi o twój zawód, tylko o to, kim jesteś. E, Po pierwsze bym powiedział stoikiem, który szuka szacunku u innych i stara się go dawać i zostawić ten świat lepszym. Takim mniej konfliktowym, a bardziej nastawionym na to, żeby dogadać się i być ciekawym tej drugiej osoby. Super, mega. I to jest fajne. I to jest rzeczywiście świadczy. Wydaje mi się, że rzeczywiście samo to nastawienie już może sprawiać, że rzeczywiście wszystko, co robisz, to sprawia, że naprawdę zostawiasz ten świat lepszym. To jest taka moc chyba nawet tego przeświadczenia. Mamy bardzo dużo tematów. Tak nietypowo trochę podszedłem do tego planu a propos tego podcastu. Najpierw chciałbym zahaczyć o relacje. Na samym starcie chodzi mi o relacje w przedsiębiorstwach, tak? I dlaczego ty na nich się skupiasz? Ja też chyba podobnie jak ty przez długi czas myślałem, że w przedsiębiorstwach najważniejsze są finanse, cyfry, przepływy i tak dalej, a później zahaczyłem o coś takiego jak kultura organizacji, przeczytałem książkę prezesa Netflixa, No Rules, Rules i zacząłem dostrzegać, że kurczę, to chyba jest bardzo istotny temat, patrząc na to, że organizacje osiągają sukces, chyba właśnie nie tylko przez model biznesowy czy finanse. I powiedz mi, czy dlaczego właśnie skupiasz się na tych relacjach i dlaczego one twoim zdaniem są takie ważne? Absolutnie się zgadzam. Ja też żyłem w przekonaniu, że liczby prawdę ci powiedzą. A później popracowałem w finansach i dowiedziałem się, że liczby też nie muszą mówić prawdy. Mhm. Ale po prostu w trakcie swojego rozwoju okazało się, że właśnie te dobre relacje mają dużo większe znaczenie niż to, co się pojawia w tabelkach, w Excelu czy gdziekolwiek, tak, dla zadowolenia. Badania Gallupa na przykład pokazały, że dla większości ludzi, kiedy oni się dobrze czują w organizacji, to jeżeli mają przynajmniej 2 osoby, z którymi dobrze się czują, na zasadzie, że mogą sobie szczerze porozmawiać. To nie muszą być ich najbliżsi przyjaciele poza pracą, ale jeżeli mogą sobie szczerze porozmawiać i mają z nimi dobre relacje, to powoduje, że generalnie dobrze się w organizacji czują, tak? Bo mają dla kogo przychodzić. I to też bardzo czułem, że jak lubiłem tych ludzi, którzy są, to mi się bardziej chciało, tak? I to tylko podbijało znaczenie. I tak samo, jakie są najczęstsze błędy menadżerów? Przede wszystkim, około 70%, zła komunikacja. I większość błędów później wynika właśnie z tej błędnej komunikacji, bo źle zakomunikowaliśmy, że trzeba coś zrobić, jakie są cele, delegacje zadań, jaka jest strategia organizacji i to wszystko sprawia, że gorzej ze sobą funkcjonujemy, tak? A poprawiając tą komunikację można sprawić, że będziemy dużo lepiej do siebie podchodzić. A chyba takim kluczową rzeczą, w ogóle zmieniającą trochę mindset dla mnie było, jeżeli będę pracował na siebie i wszyscy inni ludzie będą pracowali na siebie, to ile osób będzie mi pomagało? No nikt. No tylko ja. A teraz, jeżeli będziemy mieć mindset, że chcemy pomóc innym, tak? Nie stawiać tylko swoich, tylko tak, żebyśmy generalnie szli do przodu. Ile będzie osób, którzy będą chcieli nas wspomóc? No, każdy, tak? No to co się bardziej opłaca? Kiedy wspierają nas wszyscy, czy kiedy robię tylko na siebie? Oczywiście, kiedy działamy w grupie. I u Harariego w Homo sapiens też Harari o tym opowiada. Dlaczego człowiek odniósł sukces ewolucyjny? Bo
współpracujemy ze sobą, bo mieliśmy zdolność tej współpracy większą niż inne zwierzęta. I to doprowadziło do tego, że byliśmy w stanie budować większe grupy, które były bardziej efektywne, pozwalały nam zacząć rozdzielać zadania, a wszystko opiera się na tym, że byliśmy w stanie zakomunikować, co kto ma robić, jak się porozumieć, co ustalić, że idziemy na tego mamuta. No przecież jeden człowiek nie poradziłby sobie wtedy. My potrzebowaliśmy tej grupy, tak? I to jest ten sukces, umiejętność komunikacji w dużej grupie, przekazywania. No i teraz jak mamy jakieś ogromne projekty, nie wiem, wystrzelenia kolejnego SpaceXa w kosmos, no to przecież to są tysiące ludzi, z którymi potrzebujemy się zakomunikować. Jedna z rzeczy, która mnie bardzo wkurza, to jest, że Elon Musk wszystko doprowadził. No nie, jakby on nie miał wpływu na to, że to powstało. Tam potrzeba tysięcy inżynierów, ludzi, którzy wiedzą, co tam należy robić, jak funkcjonują te rakiety i tak dalej, których koordynacja doprowadziła do tego, tak? To nie jest, że ktoś sobie usiadł na serwetce, narysował rakietę i ona powstała. Mhm. No dobra, jak to robić w takim razie w korporacji, w które, jak wiemy, tak na dobrą sprawę, większość ludzi, którzy dochodzą trochę do wysokich stanowisk w korporacji, najlepiej radzą sobie ci, którzy najlepiej uprawiają politykę, a nie pomagają innym. I teraz jak to wszystko pogodzić z tym, żeby robić to, żeby lepiej się komunikować, tak? Albo żeby mieć wspólny cel? Druga kwestia, o której możemy wspomnieć, to najwięcej psychopatów i socjopatów poza ośrodkami zamkniętymi jest na czołowych stanowiskach korporacji. Tak? No bo wtedy nie patrzą na ludzi, tylko patrzą przez pryzmat. Masz na to jakieś statystyki? Ale... Tak, można przeczytać na przykład w książce Psychopaci w firmie, jak dobrze pamiętam tytuł. Jest cała bardzo szeroka publikacja o tym właśnie, jak wygląda, jak oni się sprawdzają i że takie, zwłaszcza stare podejście, tak jeszcze, nie wiem, weźmiemy sobie książkę We Need Jacka Welsha, no to jest dokładnie podejście, zwalniaj 10% ludzi, bo to dobrze robi dla organizacji i nie przejmuj się, oni sobie lepiej poradzą poza twoją organizacją na przykład, nie? Tak. I to jest totalnie takie nastawienie, no człowiek nie ma tam żadnego znaczenia, jest tym to jest nastawienie właśnie na liczby, nie? Tak, i na efektywność. Tak, to jest dokładnie nastawienie, że wiesz, efektywność jest wszystkim. I jeżeli w ogóle... Jak pierwszy raz, przepraszam, że ci tak przerywam, ale jak pierwszy raz usłyszałem o tym podejściu zwalnia 10% ludzi co roku, mi się to mega spodobało wtedy, w tamtym momencie, bo brzmiało logicznie, tak? Ja też. Usprawniamy organizację. Ja w ogóle polecam książkę Jacka Welsha do przeczytania, jakby niekoniecznie dlatego, żeby stosować, ale żeby mieć świadomość w ogóle, jak się podchodzi. Ja w ogóle ucząc nawet historii zarządzania, zawsze podkreślałem, nawet jak będziecie mieli świadomość, jak to wygląda, to będziecie zaskoczeni, jak wielu ludzi żyje w świadomości lat końca XIX wieku, lat 20. XX wieku, lat 50. XX wieku, bo historia ma znaczenie, historia bardzo mocno determinuje to, jak postrzegamy. I teraz efektywność czasu pracy. Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach, a zapraszam już, moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę, która, jeśli kanał ci się podoba, pomoże również tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści, a to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego, jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję ci, że w zamian za twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za twój czas, kłaniam się, wracam gadać. Efektywność czasu pracy wzięła się stąd, że w naukowym zarządzaniu przełom XIX-XX wieku zaczęto nagrywać, jak ludzie pracują. I na przykład stawiano sekundnik obok człowieka układającego cegły i stwierdzano, że on za mało efektywnie pracuje. I później nagrywano, jak należy efektywnie i wymagano od tego, żeby on układał cegły w ten efektywny sposób. I to jak robot. Tak, i to jest dokładnie podejście jak robot.
I to się zmieniło wraz z eksperymentem Hawthorne. To były końcówka lat 30., początek lat 40., mniej więcej coś takiego. I eksperyment polegał na tym, żeby sprawdzić, w jakim oświetleniu ludzie najlepiej będą pracować. Zero czynnika ludzkiego. Tam cały czas w ogóle nie brano pod uwagę, że człowiek ma jakiekolwiek znaczenie. Ale były tam grupy kontrolne i w ogóle takie legitne badanie, tak? Tak, i to było bardzo dobrze prowadzone badanie. Problem był taki, że wyszło, że we wszystkich pracowali lepiej. Dlatego, że w ogóle odbyło się badanie. Tak. I stwierdzono, że oni czuli się wyróżnieni, a na dodatek mogli wybrać, z kim pracują. I co ciekawe, człowiek, który nadzorował to badanie, bardzo mu się te wyniki nie podobały, więc on bardzo później chciał udowodnić, że człowiek nie ma znaczenia też. Ale niestety mu cały czas wychodziło, że człowiek ma znaczenie i trzeba zacząć brać pod uwagę, co się dzieje, co się robi. To był bardzo duży ból. I teraz problem jest taki, że mamy jeszcze adopcję informacji, adopcję technologii i tak dalej. Ja bardzo lubię pracować w takim modelu Lean Startup, który bazuje na jak najszybszym weryfikacji założeń. Super, nie? To jest 10 lat temu, 15 lat temu, coś takiego jak stworzono. Tylko to jest dokładnie metoda naukowa w praktyce, tylko zajęło nam 150 lat przeniesienia jej z nauki do biznesu. Do biznesu. Tak, takie mam wrażenie właśnie, że to są już, tak jak teraz w marketingu, tak? Robimy metodą naukową testy, co w marketingu działa. Super, bardzo szybko na to wpadliście. Grupa kontrolna, gratuluję, nie? Podstawa. Ale wiesz, dlatego na przykład uważam, że dobra edukacja wyższa jest super ważna, niekoniecznie dlatego, że znajdziemy pracę, ale na przykład, żeby mieć świadomość, jak powinno wyglądać badanie i jak czytamy coś, co może być raportem marketingowym, raportem o skuteczności szczepionek albo coś takiego, żeby wiedzieć, czy to ma ręce i nogi po prostu. Tak, żeby wiedzieć, czy badanie w ogóle zostało dobrze przeprowadzone, no bo jak ma ewidentne błędy, no to można po prostu olać wyniki, tak? Dokładnie, nie? I może nam ktoś po prostu wali w ściemę, a my to łykamy, bo jedyne co to widzimy wyniki i stwierdzamy, w demotywatorach przeczytałem, że 60% ludzi uważa, że Kinder Bueno najlepiej smakuje wkładane do ucha. Tak, i to są bardzo trudne rzeczy odróżnić dzisiaj tą prawdę od fałszu, bo z drugiej strony po tej drugiej stronie mamy specjalistów, którzy specjalizują się w tym, żeby nas oszukać, tak? Więc to jest trudna walka. Tak. Staszku, powiedziałeś w jednej z naszych rozmów, że analizujesz, co robić, żeby ludzie czuli się z tobą dobrze. To mega mocno u mnie wylądowało w głowie. Mam wrażenie, że w ogóle zadawanie tego pytania znowu świadczy o tej samoświadomości twojej. Dlaczego uważasz, że to jest ważne, żeby ludzie czuli się z tobą dobrze? Jedno też dodam, niekoniecznie musimy się nawet lubić, ale po pierwsze uważam, że zawsze każdy zasługuje na szacunek. I jakby od tego powinniśmy w ogóle zacząć, że ludzie zasługują na szacunek i to jest podstawa dowolnej relacji. Teraz, jeżeli my będziemy się lubić, to ta relacja też będzie prostsza do budowania, będzie prostsza do podtrzymywania i jest większa szansa, że będziemy chcieli współpracować, żeby obie strony były zadowolone. Tak więc uważam, że jest to podstawa. No i jakby znowu, ja nawet nie muszę kogoś lubić, bo umówmy się, nie każdego będziemy lubić. Możemy mieć różne poglądy, podejścia, sposoby mówienia, historie, doświadczenie. Może mi nawet nie odpowiadać po prostu ton twojego głosu, który powoduje, że się wkurzam, tak? I czasami tego nie przeskoczymy. That's fine. Ale jeżeli najpierw będziemy mieć ten szacunek i później możemy też budować, że przynajmniej będą jakieś powody do lubienia, czyli na przykład zainteresuję się trochę czymś, co lubisz, tak? Jakie jest twoje podejście, zainteresowania, historia, tak? Co jest dla ciebie ważne. Odezwać się później, wracam i podpytać się, co u dzieci, tak? Albo jak podkładki. Nie? I będziemy mieli coś, na temat czego można się oprzeć. Tak? To jest budowanie mostów. W ogóle w komunikacji mówimy o tym budowaniu mostów, czyli budowaniu powiązań i podobieństw między osobami. I jeżeli mamy te mosty wybudowane, no to tak samo jak w rzeczywistości. Jak mamy most między wyspami, to możemy się tam porozumieć, może następować wymiana. Jeżeli tych mostów nie ma i budujemy mury i podkreślamy, że jesteśmy różni, inni, no to jest to utrudnione. Więc to jest gdzieś podstawa. No i poza tym tu akurat przekłada się pewien mój taki indywidualny sznyt. Ja nie lubię konfliktów, to jakby wynika z całej mojego doświadczenia życiowego.
co czasami też mi przeszkadza, ale powoduje, że ja bardzo lubię, kiedy ludzie po prostu lubią mnie i się dobrze dogadujemy, zamiast iść w taką twardą stronę. No i to ma pewne drawbacki, tak? Ma pewne przeciwności, które czasami do mnie też spadają, typu nie będę wystarczająco mocno bronił swojego stanowiska albo za długo będę odkładał, żeby o coś powalczyć, co też może przeszkadzać. I teraz that's okay, jeżeli ja zdaję sobie sprawę, że są pewne problemy, które wynikają z mojego podejścia, a są pewne plusy, no bo wszystko, co robimy, jest ludzkie, ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Teraz pytanie, czy będzie nam to pasować. Ale uważam, że finalnie, patrząc na taki metapoziom po prostu, jakby ludzie byli siebie ciekawi i starali się przynajmniej, żeby inni ludzie podchodzili do nich z szacunkiem i starali się, żeby być lubianym, czy no żebyśmy się wzajemnie lubili, to może doprowadzić do najpiękniejszego świata. I to jest dla mnie finalnie takie najważniejsze. I po drodze absolutnie trzeba zdawać sobie sprawę, takie real politic, tak? Wizja idealna versus wizja realna. Tam możemy chcieć dojść, ale wiemy, że po drodze może nie musimy dojść do tego najprostszą drogą. Okej. Powiedziałeś, że jakby z takiego założenia nie lubisz sytuacji konfliktowych i konfliktów. Dlaczego? Pytam o to, ponieważ mówisz, uczysz właśnie takich rzeczy, które wydawałoby się, że no, muszą trochę walczyć z konfliktami, bo ogólnie relacje, ogólnie obcowanie z ludźmi, często w tych relacjach dochodzi do różnych konfliktów, więc jakby zarządzanie tym konfliktem powinno być intuicyjnie, mi się wydaje, że powinno być dla ciebie normalne i pytanie, dlaczego mówisz, że nie lubisz tego? Teraz pytanie jeszcze, jaki mamy rodzaj konfliktu, bo trochę tak jak w geopolityce możemy mieć konflikt gorący, możemy mieć konflikt zimny, tak samo bym powiedział, możemy mieć różne rodzaje konfliktów i konflikty są potrzebne, bo bardzo często konflikty wynikają z tego, że my mamy różnice zdań. I my chcemy porozmawiać o tej różnicy zdań. I dla mnie ważne jest, żeby to nie wyglądało tak, jak my mamy skojarzenie z konfliktem bardzo często, czy typu zaczynamy na siebie krzyczeć, kto ma rację, kto nie, tylko zaczynamy od tego, mamy różne punkty widzenia, to może dlaczego ty masz jeden punkt widzenia, a ja będę miał inny punkt widzenia i nagle nie musimy na siebie krzyczeć, tylko jesteśmy ciekawi, co ta druga strona ma do powiedzenia i może to już niekoniecznie jest konflikt, tylko to jest próba poznania siebie tak naprawdę, zrozumienia i na bazie tego wybudowania czegoś. Tak? Więc ja staram się unikać takich właśnie otwartych, że będziemy krzyczeć na siebie. Walki. Tak, że wiesz, wiem, że jeżeli coś powiem, druga strona wyjdzie na mnie z dzidą i będzie chciała walczyć, tylko fajne jest, jeżeli ja chcę usłyszeć, zrozumieć i ja osobiście jestem trochę choleryciem też i potrafię się wkurzać o pierdoły, co bardzo mi przeszkadza i boli, ale staram się uczyć tego, żeby złapać się na przykład w tym, że wchodzę w jakieś bardziej agresywne, zobaczyć w ogóle dlaczego i spróbować przejść na to, że nie wchodzę właśnie dalej, tylko dojść do takiego, że ja próbuję zrozumieć, wsłuchać się i zrozumieć, tak? Więc tutaj jest przede wszystkim ta nić konfliktu, gdzie co uważam, że powinno być robione, a gdzie nie lubię, żeby doprowadzać do jakiegoś takiego gorącego konfliktu. Powiem ci, że piękna wizja, tak? Tylko nie zawsze to się udaje. Nawet w takich relacjach typu przełożony pracownik bywa różnie. Oczywiście. Tak? Więc... I teraz też, tak jak w stoicyzmie jest, nie o to chodzi, żeby zostać stoikiem, tylko żeby nim zostawać. Tak? I ja mogę popełniać błędy, bo jestem człowiekiem and it's okay. Tak? Nie winimy siebie. Co więcej, dla mnie na przykład bardzo ważne było, że jeżeli ja wyłapię, że zrobiłem coś to zaczynam się cieszyć, że ja wyłapałem, że zrobiłem coś nie tak. Bo to znaczy, że zdobywam świadomość, tak jak rozmawialiśmy o tych metaforach. Nie? Ja mam tak super, ja wyłapałem coś, to znaczy, że się uczę. I to też jest zupełnie inne podejście, niż zamiast zacząć się gnoić, Boże, ja ci jestem beznadziejny, a robiłem to przez większość życia, to zacząłem iść w tą stronę. Super, jakby to mogę następnym razem zrobić coś innego i na tej podstawie budować, jak to może być lepiej. Właśnie o to chciałem zahaczyć,
bardzo pokrywa się wiele takich wierzeń, które mam u siebie głęboko wypracowanych dzisiaj z tym, co mówisz. Właśnie chciałem do tego nawiązać, że wydaje mi się, że żeby mieć dobrą relację z ludźmi, najpierw chyba trzeba wyjść z dobrą relacją z sobą samym, tak? I w momencie, w którym ja tak miałem, ten dialog wewnętrzny był, no lekko mówiąc, naprawdę słaby. Potrafiłem siebie obrażać tak, jak inni by mnie nie obrażali w tym dialogu wewnętrznym. Tak. I wydaje mi się, że trzeba to zmienić najpierw, zanim się zacznie pracować nad relacjami z innymi ludźmi. Tak, Pytanie, czy tak jest? Ja dokładnie mogę to samo powiedzieć, że dopóki nie zacząłem czuć dobrze się ze sobą, to bardzo duży miałem problem ze zbudowaniem relacji romantycznej, a miesiąc po tym, jak stwierdziłem, że czuję się dobrze ze sobą, świat jest dobry i przyszłość będzie dobra, zacząłem umawiać się z Wiki, z którą jestem już 2,5 roku i I want to be forever. I mam tak, to po prostu było tak? Tak, ja się po prostu dokładnie śmieję, że to jest idealny przykład na to, że jak ja się poukładałem, to mi się reszta też poukładała. I bardzo trudno może od tego wyjść. I fajnie, gdybyśmy nie zawsze musieli. Myślę, że nie zawsze musimy być tak, że my już wszystko pięknie u nas jest poukładane, tylko jest kwestia tego, czego będziemy też szukać w tej drugiej osobie. Nie? Bo jeżeli ja mam jakiś braci i będę szukał, żeby mój partner i partnerka kompensowała mi te braci, no to czy my wiążemy się tak naprawdę na poziomie partner-partnerka, czy na przykład na poziomie terapeuta i osoba biorąca udział w terapii? No to nie jest dobry związek partnerski wtedy, nie? To nie jest podstawa do budowania związku, który ma trwać na zawsze, jeżeli to jest dla nas wartość. I tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, co tak naprawdę możemy, czego szukamy i czy to nie jest to, że te role nie są faktycznie partner, partnerka, partnerzy, czy jakkolwiek byśmy chcieli tutaj nazwać. Przypomniało mi się, słuchałem w jakimś podcaście ze Stanów, ze środowiska żydowskiego w ogóle podcast, gdzie taki Żyd z dużym doświadczeniem właśnie opowiadał o relacjach związanych z takich małżeńskich, że w momencie, w którym ludzie się wiążą, to przeważnie dla pieniędzy, to znaczy jak się powie dla pieniędzy, to jest to społecznie nieakceptowalne, ale jak się zacznie wymieniać inne cechy, to jest akceptowalne, bo ktoś jest taki super, troskliwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on stwierdził, że to jest przecież taka sama transakcja, jakbyś powiedział dla pieniędzy, więc to nie ma sensu. Więc jeżeli wiążesz się z drugim człowiekiem, to wiąż się z drugim człowiekiem, a nie dlatego, że jest jakiś, tylko żeby to było właśnie takie transakcyjne, tylko dlatego, żeby się związać z drugim człowiekiem niezależnie od jego cech. No wiadomo, że też powinniśmy się dobierać tak, żeby ze sobą wytrzymać, tak? Dla mnie tutaj ważne jest, żeby faktycznie dobrze zdefiniować, co potrzebujemy mieć zaspokajane w związku, a co możemy mieć zaspokajane gdzieś indziej. Tak? Okej. I to była gdzieś bardzo ważna rozróżnienie. Ja zastanawiałem się, nie wiem, o jakichś kluczowych cechach i się śmiałem, że nie, no moja dziewczyna na pewno będzie słuchała takiej samej muzyki jak ja na przykład. I nie słucha, i jakby to nie ma znaczenia dla naszego związku. Bo to nie jest coś, z czego muszę, tak? Jak chcę pójść na koncert, to przecież mogę iść na koncert z innymi znajomymi i nie ma tutaj żadnego problemu. Zaprojektowałeś ten wasz związek, w sensie takim, czy sprawdzałeś, czy pasujecie do siebie? Dlaczego pytam? Mam dwa takie przykłady osób z mojego otoczenia, które niemalże robiły casting, wywiad na 1000 pytań, czy są dobrze spasowani z daną osobą i wydaje mi się, i mam takie przykłady, że to super zadziałało, że ci ludzie się fajnie dobrali i rzeczywiście sprawdzili, tylko tak naprawdę sprawdzili, czy mają
podobne cele w życiu, bo to chyba o te cele chodziło, bo Cele, wiem... wartości, podejście. Tak, bo wiem z doświadczenia, że można to przekłamać. Na takiej zasadzie, że ktoś deklaruje na samym początku związku, że tak, wszystko nam się pokrywa i tak dalej, ale wiadomo, że to jest ten czas pierwszy, który no, jest trochę projekcją jednak w takim związku, a później to się rozmywa. Czy w ogóle o tym myślałeś, czy w ogóle... Mogę powiedzieć, że ostatnio gdzieś słyszałem, że bardzo wiele moglibyśmy się nauczyć od takich ortodoksyjnych Żydów albo od Hindusów, którzy bardzo mocno, wiesz, tam aranżowane małżeństwa i mają sprawdzić, czy ludzie Aha. do siebie pasują. Okej. Ciekawy koncept w ogóle, nie? Bo u nas nie robi się czegoś takiego. U mnie tak nie było, Mhm. bo miałem w ogóle zupełnie inne wyobrażenie, czego chcę w związku, a czego naprawdę potrzebuję. I dopiero dostając to, co naprawdę potrzebuję, przekonałem się, co jest najważniejsze. Okej. I więc to było trochę inaczej, ale wiesz, uświadomiłem sobie po prostu, że to, czego potrzebuję, jest czym innym. I moja Wici jest moim najlepszym przyjacielem, co Mhm. zawsze uważałem, że musi być podstawą w związku, przynajmniej tak w moim podejściu, ale też największym wsparciem i najważniejszym fanem. I to Okej. uważam, że tworzy, że jest super po prostu, ale najważniejsze, czuję taką bardzo dużą akceptację, że my możemy o wszystkim faktycznie porozmawiać. I to uważam, że jest w związku najważniejsze, tak, że ja mogę przyjść porozmawiać o swoich problemach, o swoich emocjach, nawet jeżeli ciągle nie zawsze jest to dla mnie proste, Mhm. ale to jest coś, co uważam, że buduje i pozwoli zostać, wytrwać. I gdzieś tutaj uważam, że są takie najważniejsze rzeczy, ale w pełni zgadzam się z tym, że warto jest rozmawiać i my rozmawialiśmy też o tym, czy te nasze cele gdzieś długoterminowe się zgadzają, tak? Czy no wiesz, będziesz miał osobę, która chce dużo czasu spędzać razem, a druga osoba chce całe życie poświęcić dla pracy. No to nie. I teraz, wiesz, to Mhm. co powiedziałeś, że ludzie mają projekcje. I ja zawsze uważam akurat, nie ma sensu udawać kogoś, kim się nie jest. Tak? Ja trochę mówię na zasadzie kochaj albo rzuć. Albo ci się Mhm. podoba to, kim jestem, tak? To oznacza też, że może nie wyciągajmy od razu wszystkich traum na pierwszej randce. To oczywiście, nie? Chociaż znam takich, którzy to robią i całkiem to działa. Może też działa. Pytanie tylko, czy wtedy przyciągają partnerów, czy może właśnie osoby, które lubią się opiekować innymi. A, może Nie? tak. Aha. I tak naprawdę ta relacja dalej nie jest Mhm. partnerska, co ja uważam, że jest tym Mhm. ideałem, tylko to jest tak opiekun, wybawca i ofiara na przykład, Mhm. co też może być, nie? Mhm. Tak. No, I to nie jest relacja partnerska. tak, wtedy, i tak dla jak mnie to mówisz. na Mhm. przykład nie jest ten związek, którego gdzieś bym oczekiwał. Więc to właśnie też jest kwestia, że my możemy mieć strategie, które działają. Mhm. To może być zwłaszcza problematyczne, nie? Że ktoś może Tak. odnosić duże sukcesy, jak w cudzysłowie, szybko wyrywać drugą stronę, czy wchodzić w relacje, ale nie budować tak naprawdę tego, na czym zależy. No i tutaj też jest ważna gdzieś i świadomość siebie, i weryfikacja, czego my naprawdę oczekujemy od związku, co powinno naszym zdaniem być zaspokojone Mhm. w związku, a co właśnie możemy zaspokajać innymi relacjami. Dwie rzeczy mi przyszły na myśl po tym, co powiedziałeś. Pierwsza to od jednego marketingowca ze Stanów, który mówi: daj ludziom to, czego chcą, żeby móc im dać to, czego potrzebują. To raz. A druga rzecz to to, że usłyszałem kiedyś, że najbardziej wartościową rzecz, jaką można dać drugiemu człowiekowi, to taka niezależna przestrzeń, w której on może bez oceniania wypowiedzieć to, co myśli, czuje. Mhm. I to, co powiedziałeś, to jest moim zdaniem mega ważne, żeby Tak. taka przestrzeń była właśnie Ja w czasami związkach. uważam nawet, że trzeba powiedzieć, nie zgadzam się z tobą, ale i tak będę cię wspierać, Mhm. tak? Tak, super. Bo o ile to nie jest, wiesz, takie fundamentalne na zasadzie idę wymordować twoją rodzinę, nie zgadzam się z tobą, ale będę cię wspierać, Okej. to jest oczywiste, że nie tak, Tak. nie? Ale w wielu rzeczach może być tak, wiesz co, uważam, że to jest błędne, spróbuję cię Mhm. przekonać, ale jeżeli chcesz się przekonać, to idź się przekonaj.
Mhm. I Jest gość, który będzie już umówiony jest na ten podcast, który też bardzo o tym mówi szeroko w relacjach zawodowych, że to, co ty mówisz, nie zgadzam się z tobą, ale ale zróbmy to, no bo to jest twoja decyzja, to jest w tak? ogóle I super. w podejściu w takich organizacjach turkusowych, demokratycznych, czy w ogóle, gdzie to jest twój obszar odpowiedzialności, Mhm. to ja uważam, że ostatecznie to jest twoja decyzja, co zrobimy. Ja się mogę z nią nie zgadzać, mogę spróbować pokazać, dlaczego uważam, że się nie zgadzam, ale jeżeli dalej uważasz, że jest inaczej, to jest twój obszar odpowiedzialności. Mhm. I wtedy znowu wracamy do tego, w jaki sposób jak najszybciej zweryfikować nasze założenia. Najszybciej, najtaniej. Bo możliwe, że właśnie okaże się, że to wcale ktoś miał rację. Tak? Mhm. Pamiętam bardzo taki ciekawy wywiad słuchałem z szefem jednego z Venture Capital. To było dla hiszpańskiej uczelni, takiej biznesowej, topowej. I on powiedział, najciekawsze projekty, w które zainwestowali, to były takie projekty, gdzie większość partnerów tego Venture Capital uważało, że to nie wypali. Mhm. Super. Wcale nie tam, gdzie oni się ze sobą zgadzali. Tylko to były wtedy projekty, które zmieniały zasady funkcjonowania rynku i większość osób uważała, że to się nie sprawdzi, ale były osoby, które wierzyły. I Mhm. teraz trzeba też zdać sobie sprawę, że większość tych projektów faktycznie nie wypali, Jasne. ale wśród nich będą te, które będą największymi sukcesami. Mhm. To mi przypomina w ogóle metodologię wielu takich z bardzo dużymi sukcesami biznesmenów, którzy uważają, że jeżeli mamy jakieś gremium i wszyscy na nim się zgadzają, to coś jest nie tak. To absolutnie nie musimy odciągnąć tą decyzję, bo czegoś nie rozumiemy. Jak dobrze pamiętam z tamtego wywiadu, tam było nawet, jeżeli wszyscy się zgadzają, to odrzucamy projekt. Mhm. Dokładnie tak. I albo zawieszamy, odrzucamy, nie myślimy o tym. Tak. Dopiero przyjdźcie, jak ktoś się będzie nie zgadzał i wtedy możemy podyskutować konstruktywnie. Tak. I to jest druga rzecz. Z tego, co wiem, tak robi Warren Buffett, Mhm. tak robi wielu przedsiębiorców z sukcesami. Fajne. I to jest też rzecz, którą staram się podkreślać, jak rozmawiamy gdzieś o komunikacji grupowej. My potrzebujemy osób, które się nie zgadzają. Mhm. W ogóle jedno z najciekawszych badań, jakie czytałem, to akurat było w książce Roberta Cialdiniego, ale Persuasion, nie tej najbardziej znanej, tylko perswazja, o wywieraniu wpływu, zanim w ogóle zaczynamy wywierać wpływ. I tam było wspomniane badanie, że zadanie jednego pytania w trakcie dyskusji o projektach podnosi o 3 punkty procentowe z 4 na 7% ROI danych projektów. I to pytanie było, co może pójść nie tak? Mhm. Po prostu. Okay. Bo bardzo często, jeżeli grupa uwierzy w projekt, to zaczyna podchodzić do niego bezkrytycznie i realizować przez różowe okulary, nie zwracając uwagi, a co może pójść nie tak, przez co są nieprzygotowani albo nie przemyślą, nie spojrzą na to z innej strony. Tak, zakochują się w swoim projekcie. Dokładnie. I teraz nawet wybicie tego w jakiś sposób i dlatego, nie wiem, mamy na przykład kapelusze Demono, no i mamy tam ten kapelusz, który ma patrzeć negatywnie też na sprawę, bo my potrzebujemy i tak samo potrzebujemy takich osób, które będą się czepiać w projekcie, mimo że są upierdliwe. Teraz jest kwestia też, w jaki sposób ta osoba jest upierdliwa oczywiście, bo może być taka, że czepia się po to, żeby się czepiać, to nie jest najlepsze, ale osoba, która jest krytyczna do projektu, ponieważ stara się znaleźć, co może zawieść, jest super ważna, nawet jeżeli powoduje, że my czujemy się z tym projektem gorzej, że jakby trudniej nam się pracuje. Mhm. Staszku, załóżmy, że firmę tworzą na starcie 2 osoby. Czy na takim etapie warto już myśleć o relacjach w organizacji? Przede wszystkim nawet nie myśląc, i tak będziecie je tworzyć. Kultura organizacji zaczyna się w momencie, kiedy zatrudniasz samego siebie jako pierwszą osobę w organizacji. I to, jak będziesz traktować samego siebie, też będzie rzutowało, w jaki sposób będziesz traktować później kolejne osoby.
Mhm. Nawet nie mówię o takiej relacji typu, że jest właściciel i jest pracownik, tylko na przykład zawiązuje się dwóch wspólników. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że jeżeli zawiązujemy jakąś inicjatywę z jakimś drugim człowiekiem, no to na początku jest tak, że rzeczywiście wszyscy są zajarani, później się okazuje, że okej, to jest związane z pracą, to nie przyjdzie po prostu nagle finansowanie nie spadnie i nagle nie staniemy się bogaci, tylko to jest związane z ciężką pracą. Powstaje coś takiego przeważnie, że jedna strona myśli, że wkłada więcej swojego efortu w ogóle w cały ten projekt niż druga osoba, a to jest często ciężkie do zmierzenia i tak dalej. I co byś poradził w takiej sytuacji, jeżeli chodzi właśnie o kontakty? No bo wtedy powstaje taki dziwny impas, tak? I te projekty często tracą swój impet, tak? Jeżeli są dwie osoby. Najpierw z tym effortem, tak? Tym wkładem pracy. To weźmy przykład, który każdy zna, obowiązki domowe. Czy jesteś w stanie powiedzieć o wszystkim, co zrobiłeś w domu? Oczywiście. Czy jesteś w stanie powiedzieć o wszystkim, co twoja partnerka zrobiła? Oczywiście, że nie. Super. No bo doświadczyliśmy wszystkiego, co my musieliśmy zrobić, nie doświadczyliśmy, nie widzieliśmy wszystkiego, co inna strona miała zrobić. Przez to mamy tendencję do niedoceniania tego, jaki jest wkład innej osoby i przeceniania, jaki jest wkład naszej osoby. Mamy gdzieś zapisane takie badanie przeprowadzone oczywiście na studentach i później na studentach MBA-u, na ile oceniają wartość swojego wkładu w pracę grupową. No i przeciętnie studenci oceniali to na 110% rzeczywistego wkładu, studenci MBA już oceniali na 121%. Więc już przeceniali o 1/5, no to jest ogromna przerzutka, tak? To ile wkładają w rzeczywistości do projektu. Więc ja zawsze starałem się pamiętać, że nigdy nie doceniam, ile pracy, energii, czasu wymagało zrobienie czegoś, bo też nie byłem, nie wiem, nie widziałem, a drugie mogę liczyć innymi kategoriami, bo dla mnie zrobienie PST może być bardzo szybciej, bo biorę swojego template'a, wybieram coś tam 15 minut, ready, ładna prezentacja. Ktoś może potrzebować do tego dużo więcej czasu, ale będzie szybszy w czymś innym i znowu nie docenimy. Więc uważam, warto jest po prostu podchodzić do tego, że nie będę wystarczająco doceniał, ile czasu, energii ktoś może potrzebować na to, żeby coś zrobić i trzeba zdawać sobie z tego sprawę. I drugie, w przypadku wspólników, coś, co kiedyś usłyszałem, umowę wspólników robi się w dobrych czasach na złe czasy. Nie? I w dobrych czasach, jak jest właśnie ten początek, gdzie wszyscy są happy, podjarani, to trzeba ustalić po prostu i powiedzieć sobie, okej, ty jesteś odpowiedzialny za to, ja jestem odpowiedzialny za to. Ustaliliśmy, że dla nas jest ok. I może być tak, że na przykład ty masz więcej roboty przez parę miesięcy, bo to jest twój zakres odpowiedzialności, ale umówiliśmy że jest ok. A jeżeli na przykład stwierdzisz, słuchaj, ja już parę miesięcy pracuję za dużo, czy możemy przegadać jeszcze raz ten zakres odpowiedzialności? No to też powinno tak wyglądać. Także my mamy tą relację tak zbudowaną, że mogę przyjść i powiedzieć, słuchaj, mam problem, porozmawiajmy o tym, nie? A nie wychodzić od tego, dlaczego wiesz, się tyle opieprzasz, albo dlaczego ja tyle haluję, a ty nic nie robisz. Czyli tak na dobrą sprawę, dobrą odpowiedzią na to jest po prostu dialog, tak? I nawet jeżeli coś ustaliliśmy, coś się zmienia, po prostu rzeczywiście rozmawiajmy o tym, tak? A nie uciekajmy od tego tematu, bo to źle będzie wpływać. W ogóle skąd się biorą wtedy konflikty? Konflikt się najczęściej bierze dlatego, że zaczyna cię to wkurzać, ale nie powiesz o tym. I później trzymasz, aż w końcu ci to wybuchnie, nie? No i ciężko jest powiedzieć, jak wybuchnie, no to sorry, ale to będzie konfliktowe. Tak, ciężko się już wtedy przyhamować, wtedy za dużo się powie. Nie? I wtedy przychodzisz po tych 3 miesiącach, gdzie ty harujesz, a uważasz, że druga strona nic nie robi i zaczynasz wrzeszczeć, że nic nie robisz. No to... A ktoś sobie myśli, ty, wariat, nie? No. Aż tak na mnie naskoczył, tak? Ale nie zdawał sobie sprawy, że to się kumulowało. Tak, a przychodzisz i ale przecież było dobrze, jakby o co ci chodzi, tak? A miałbyś jakąś radę w momencie, w którym na przykład zbiera się takich dwóch wspólników, ale mają trochę inną dynamikę. Na takiej zasadzie, że jest jeden, który chce szybko skalować, po prostu jest takim hustlerem, chce
no po prostu ten biznes jakby rozdmuchać, rozbuchać jak najszybciej, a druga osoba chce trochę wolniej, bo ma, nie wiem, jakieś inne swoje zobowiązania i tak dalej. Czy taki układ może działać? Da się go jakoś pogodzić, twoim zdaniem? Może to być trudne, bo uważam, że to jest trochę konflikt na poziomie wartości już, tak? Jak Mhm. chcemy podchodzić w ogóle do robienia, ale są możliwości. Jakby to zależy też od wielkości biznesu na przykład, bo jest coś takiego, możemy stwierdzić, ok, słuchaj, jakby chcesz bardzo szybko rozwijać, to weźmy, wyodrębnijmy na przykład fragment tej firmy, która będzie odpowiedzialna za to, żeby szybko rosnąć, tak, nie wiem, wchodzić na nowe rynki, wchodzić z nowymi produktami, a my tutaj będziemy mieć część, która będzie tą stabilną zapewniała dochody, coś. I żeby na przykład nie sprawił, żeby ta jedna część nie zniszczyła tej drugiej, to będziemy sobie regularnie kontrolować, jakie my mamy przepływy, zrobimy jakąś poduszkę bezpieczeństwa i da się wtedy pogodzić, nie? Okej. Chociażby. Ale na pewno będzie to trudne, bo ta dynamika będzie prawdopodobnie cały czas się zmieniała, tak? I to może Tam działać. będzie tarcie. Tak, i tam będzie tarcie. Mhm. Ale dla mnie przynajmniej, jeżeli jedna osoba chce rozwijać, to naturalne będzie, że druga będzie dbała o taką operacyjną sprawność. Mhm. Że tu mamy kogoś, kto będzie dbał o to, żeby wszystko operacyjnie ładnie funkcjonowało i tutaj mamy ten zakres obowiązków związany z taką operacyjnością działań, a tu mamy osobę, która będzie odpowiedzialna za tą strategię, tworzenie nowych rynków, pchanie do przodu i tak dalej. No i też trzeba powiedzieć, że jest sporo osób, które lubią zaczynać, nie? I one są podjarane tymi pierwszymi etapami. I te osoby bardzo często, jak firma dochodzi do 50, 100, 250 osób, trzeba już ją zoperacjonalizować, się nudzą. Tu mówisz o takich rozmiarach, gdzie rzeczywiście, w sensie dojście do 250 osób, to jak już wtedy się znudzi ta osoba, no to wydaje mi się, że da się to jakoś rozwiązać, bo to już jest tak wtedy ogromna powinniśmy organizacja. mieć prawdopodobnie menadżera, który to Tak. operacyjnie ogarnie, ale to jest właśnie ta kwestia, tak, możemy mieć kogoś, kto jest inicjatorem i się czuje super, tak, w dynamice bogactwa chyba w lewym górnym rogu jest właśnie osoba, to był chyba inicjator dokładnie, czy jakoś tak, wypadła mi dobra nazwa z głowy akurat. I te osoby bardzo często nudzą się, jak muszą zająć się operacjami. I możemy powiedzieć, mając takich wspólników rewelacyjnie, mamy dwie osoby, które mają talenty, które są od siebie różne. Zresztą pamiętajmy, że najlepsi wspólnicy to są tacy, którzy mają różne talenty. Właśnie o to i miałem się pytać. uzupełniają. Nie? Właśnie miałem o to pytać i fajnie, że o to zahaczyłeś. Co oprócz tego? Bo to było moje pytanie, bo właśnie to, że powinno być dwóch wspólników, którzy no niemalże w ogóle nie zazębiają się na żadnej swojej umiejętności, co jeszcze powinno się stać, żeby ten układ był efektywny? Dla mnie dwie rzeczy powinny być właśnie różne talenty. Część może się, bo nie wiem, bierzemy dwóch prawników, to głupio by było, żeby jeden znał się na prawie, a drugi znał się na mechanice samochodowej. Nie? Ale część musi być inna. A druga rzecz, żeby te wartości się podstawowo zgadzały. Nie wiem, ja pamiętam, kiedyś jeden znajomy zaproponował mi prowadzenie biznesu razem i miałem tak, ale wiesz co, my się nie dogadamy, bo u ciebie kasa jest na pierwszym miejscu. That's fine, ale nie będzie u mnie. I będziemy mieć tarcia o to, że ty masz wizję, że chcesz mieć luksusowy samochód, a dla mnie to jest, po co marnować kasę na coś takiego. Nie? I żeby dochodziło do start, że my mamy gdzieś różne podejścia. I te wartości mogą dotyczyć sposobu traktowania ludzi na przykład. Tak? Mogą dotyczyć, czy jestem, w Niemczech na przykład słyszałem, że funkcjonuje tak zwany standard BMW, czyli człowieka stać na niemiecki dobry samochód, edukację dla swoich dzieci i dom. I jak firma ma takie rozmiary, to już nie mają potrzeby, żeby jej dalej rozwijać. Okej. And that's fine. Nie? Jeżeli tak. Nie? No bo umówmy się, nie każdy musi robić korporację. Jest trochę paradygmat w strategii, że firma zawsze musi rosnąć. No nie, może ty stwierdzisz, że nie chcesz mieć sieci restauracji McDonald's, tylko chcesz mieć restaurację jedną, która serwuje zajebiste jedzenie
i do ciebie przychodzą ludzie i ty wiesz, kto do ciebie przychodzi, tak? Bo ty możesz przywitać się z Frankiem, możesz przywitać się za nią i jesteś bardzo szczęśliwy, bo znasz tych ludzi. Tak, zresztą ostatnio mam wrażenie, że jest taki powrót właśnie do takich modeli biznesowych, slow business i podejście takie, Ja żeby generalnie mam nie nadzieję, rosnąć za wszelką cenę. tak, ja generalnie mam nadzieję, że wrócimy trochę bardziej do takich rzemieślniczych podejść, tak, bo jakby my dobra mamy już zapełnione, nie? Masowe dobra mamy zapełnione. I mam nadzieję, że to spowoduje, że wrócimy więcej do takiego lokalnego wytwarzania unikalnych rzeczy, ale to jest taka romantyczna wizja, Chyba tak. tak, więc W tym momencie chyba obserwujemy totalną konsolidację świata. Ja mam wrażenie, że zaraz będzie tylko jedna firma. ja się i zgadzam, tyle. że niestety to, co bardziej obserwujemy i to jakby rozwój sieci, globalizacji internetu powoduje, że jak nigdy w historii władza się koncentruje i pozycja się koncentruje w jednych firmach, tak? I to jest absolutnie straszne. Zresztą też widziałem takie badania, że istnienie Amazona przyczynia się do zmniejszenia się rynku e-commerce i zmniejszenia się jego innowacyjności, bo jeżeli pojawia się coś innowacyjnego, to jest w stanie to zniszczyć, żeby nie zagroziło to pozycji Tak. Amazona. No przecież Facebook też masowo kupował sieci społecznościowe, które mogły zagrozić Facebookowi. Zresztą nie ma co się dziwić trochę w kapitalistycznych czasach, że no, takie są strategie, no bo one są skuteczne, tak? Po prostu kupić po to, żeby zabić i no smutne trochę, zejdźmy z tego tematu, bo chciałem, żeby było pozytywnie. Staszku, dobra, to w takim razie jakbyś miał mi powiedzieć w krótkich 2 słowach, jaką rolę w twoim życiu pełnią relacje? Podstawową. Wyczerpałem w jednym. Okej, no właśnie o to mi chodziło, tak? Jakby pamiętajmy, Czyli od tego wszystko wychodzi, tak? człowiek jest zwierzęciem stadnym. To znaczy, że większość naszego zadowolenia z życia czerpiemy z naszych relacji. Tak? I teraz jest parę procent ludzi, który będzie czerpał nie potrzebując ludzi, tak? Spędzimy życie w jaskini, w piwnicy, na szczycie korporacji i będziemy samotni, ale 95% plus potrzebuje relacji i nawet robiąc biznes, biznes jest oparty na relacjach. No i też będą pracować dla relacji. Więc o ile kiedyś uważałem, że ja tam raczej samotnie, gdzie tam relacje, no nie, to jest podstawa po prostu. I dobrze spędzony ten czas jest kluczowy po prostu. Mhm. A jakbyś miał wymienić tylko jedną rzecz, od której powinniśmy zacząć, jeżeli chodzi o pracę nad relacjami, czy w organizacji, czy w życiu prywatnym, myślę, że to nie ma znaczenia, chociaż może to rozdzielasz. Poznać siebie. Po prostu. To jest podstawa i znowu poznanie siebie jest czymś, od czego wychodzi się czy w stoicyzmie, czy w psychologii pozytywnej, czy w buddyzmie, czy co ciekawe nawet w chrześcijaństwie, tylko o tym się akurat za bardzo nie mówi. Mhm. Ale wszędzie tam jest poznanie siebie. Dlaczego? Bo jeżeli ja będę wiedział, jaki lubię rodzaj komunikacji, jakie są moje wartości, kiedy się denerwuję, kiedy się cieszę, co mnie nakręca, to jestem w stanie zacząć inaczej kształtować, budować te relacje. Tak? Jeżeli ja będę zdawał sobie sprawę na przykład, co mnie wkurza, to nagle nie będę mówił, że Zdzichu jest wkurzający, tylko ja mogę powiedzieć, że jego zachowanie mnie wkurza i teraz może jestem w stanie z nim pogadać o tym, że to mnie wkurza i się zmieni, może jestem w stanie powiedzieć, Zdzichu jest fajny, tylko ma jedną rzecz, która mnie wkurza i może będę pracował na tym, żeby to nie determinowało naszej relacji. Więc jeżeli miałbym powiedzieć, to najpierw poznanie siebie. Czyli samoświadomość jest ogólnie Tak. mega ważnym aspektem w tych relacjach, tak? Tak, zdecydowanie, bo Mhm. bardzo często będzie determinowało to, jak wpływamy. To, co często rozmawiamy właśnie, czego potrzebujemy w związkach. Jak parę razy nam to przechodziło w trakcie rozmowy, no to znowu, jeżeli ja szukam na przykład relacji, że osoba będzie się mną opiekować na przykład, bo mi tego brakowało, powiedzmy, no to będę lubił osoby, które otaczają mnie opieką, a nie będę lubił osób, które ode mnie wymagają.
Mhm. ale może być tak, że ja w relacjach z innymi szukam challenge'owania, więc będę uznawał osoby, które otaczają opieką za myjęcie faje i frajerów, bo tak, a będą mnie pociągały osoby, które będą opieprzały ludzi, wyznaczały nierealistyczne cele, hej do przodu i będę za nimi szedł. Mhm. I Okej. Komunikacja 1 na 1. Wiem, że to jest taki twój konik trochę, Tak. jeżeli chodzi o organizację. Czy uważasz, że ta komunikacja 1 na 1 może ukształtować praktycznie całą kulturę organizacji? Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że jest jednym z determinantów, ale nigdy nie będzie jedynym, Mhm. tak? Bo relacje w organizacji nie składają się tylko z relacji 1 na 1, tylko też składają się na relacji w grupie i pamiętajmy na przykład, że jednym z moich talentów jest indywidualizacja, podejście do tego, że do każdego inaczej, ale jeżeli będę na przykład inaczej oceniał twoją pracę i inaczej oceniał kogoś innego pracę na tym samym stanowisku, no to może już dojść do zgrzytów. I wy Mhm. będziecie bardzo zadowoleni z tego, jak podchodzimy, tak? No bo wy czujecie się super fajnie i ta 1 na 1 będzie super. Ale niekoniecznie będzie się to spinało w całość. Okej. Tak, więc to by było trochę tak, jak mamy kilka puzli i układamy fragmenty obrazków i one do siebie pasują, próbujemy je złożyć, nagle się okazuje, że no nie da się złożyć jednego obrazka z 4 różnych fragmentów. Okej, super. Nie? Więc zdecydowanie jest to jedna z części składowych, która będzie jednym z najważniejszych, ale nie jest jedynym. Mhm. A co w takim razie jest najważniejsze w tej komunikacji 1 na 1? Mhm. Mm. Ja zawsze wychodzę od tego, że podstawą dobrej relacji 1 na 1 jest szacunek. To gdzieś pamiętam, że też już wspomniałem, ale zawsze szacunek. Bo właśnie nie musimy się lubić, ale jeżeli ja cię szanuję, to też oznacza, że cię na przykład wysłucham, tak? I będę ciekawy, tak? Bo szanuję cię. I jeżeli dostanę to samo w drugą stronę, to mamy podstawę do tego, żeby gdzieś budować w ogóle tą relację, tak? Więc Mhm. ten szacunek i ciekawość drugiej strony i uważam, że jeżeli będzie to gdzieś dostępne, to możemy budować taką faktycznie komunikację, którą ja uważam za dobrą, tak? Bo to też jest coś, co trzeba pamiętać. Inny człowiek może mieć inną definicję dobrej komunikacji, bo możemy mieć na przykład komunikację skuteczną, która będzie komunikacją agresywną, która będzie komunikacją nastawioną na wyciśnięcie kogoś, i ona może być bardzo skuteczna. I ta osoba może określać, że to jest dobra komunikacja. Tak, ale mamy inną definicję, czym jest tak naprawdę to dobra komunikacja. I teraz mogę siebie też zapytać, jaka jest dla ciebie dobra komunikacja, żebyśmy o tym porozmawiali. Bo fundamentalnie i coś, za co ja też bardzo ceniłem uczelnię i często ludziom zwracam uwagę, posiadanie dobrego zrozumienia, co człowiek rozumie przez coś, jest podstawą do dobrej komunikacji. Nie wiem, ja ci powiem Super. nazwę jakiegoś modelu, to ty będziesz wiedział, o czym my rozmawiamy, nie? To jest ta podstawa pojęciowa, którą mamy. Coś typu... Czyli takie zesłownikowanie się, ja to tak Tak. nazywam, żeby nasze definicje pokrywały się ze sobą Tak. i dopiero wtedy możemy rzeczywiście się komunikować, tak? Ja Okej. bardzo często, nie wiem, dostając jakieś analizy organizacji i jest wpisane silne strony organizacji, dobry marketing. No tak, a co oznacza dobry marketing? Mhm. No to nic nie oznacza. Dla mnie dobry marketing może być, że rozdajecie lizaki. I fajnie, bo dostaję lizaka, dobry marketing. Czy pamiętam, kto mi dał tego lizaka? W sumie nie lubię lizaków, daliście mi pączki. Czy ja będę pamiętał, kto mi dał tego pączka? Może Pewnie nie. No. Pewnie nie, Ale zjesz. Tak, ale to dobry marketing, dostałem pączka, I'm happy. Tak. Czy coś takiego jest? Nie, więc tutaj definicja w ogóle, kiedy my uznajemy, że coś jest dobre, kiedy my uznajemy, że coś jest fajne. Bardzo często prowadząc zajęcia z wystąpień publicznych, zaczynam od tego, a czym dla was jest dobre wystąpienie? Mhm. Okej. Nie, żeby wyjść w ogóle, porozmawiać o Z tym. definicji. Tak, Mhm. nie? Z czym wam się kojarzy dobre wystąpienie, nie? Bo jeżeli nie będziemy na tym samym polu, to my będziemy ciągle rozmawiać na tej samej mapie, możemy powiedzieć, tak, że my chcemy stworzyć wspólną mapę. Tak będziemy mieć różne płaszczyzny, ktoś będzie, wiesz, na innych polach, to się nie dogadamy.
Chciałbym trochę wyjść już powoli z tych relacji i komunikacji. To jest jeden z tematów, ale jeszcze chciałbym zaznaczyć to, że w którejś z Twoich rozmów słyszałem o tym, że ucząc komunikacji właśnie studentów rachunkowości na przykład, to najpierw im w ogóle pokazujesz, czym rzeczywiście jest ta komunikacja, do czego ona może się przydać. I to właśnie mi się też skojarzyło właśnie z tym, daj ludziom najpierw to, czego chcą, po to, żeby dać im to, czego potrzebują. I chciałbym, żebyś to trochę rozwinął, ten Tak, temat. to opowiem tą całą historię. Prowadziłem zajęcia właśnie z komunikacji na studiach niestacjonalnych z finansów i wszyscy chcieli zostać księgowymi albo czymś z rachunkowością związanym. I pytam się na początku, kto z was przyszedł na studia po to, żeby uczyć się komunikacji? Grupa 60 osób, nikt nie podnosi ręki. No i wiecie, jak wasze warunki brzegowe są takie, że nikt nie jest zainteresowany tym, co mówicie, no to trzeba przekonać ich, że to jest sens. A umówmy się, ludzie zwykle na studiach uważają, że zajęcia z komunikacji to jest niepotrzebny filler i strata czasu. No to pokazanie na początku, dlaczego warto jest się zainteresować i jak to się przełoży na wasze życie. Ja spędzałem tam około 1,5 godziny na to, żeby pokazać tak naprawdę, jak to się przekłada, jak buduje się wasze zadowolenie, szczęście, satysfakcja z życia. Jest takie super ciekawe badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Harvarda. Można znaleźć na TEDzie filmik profesora, który był prowadzącym, już chyba ma z 10 lat. To jest najdłuższe badanie na temat szczęścia w historii. I oni... Znasz. Bo tak, mało tego, miałem dyskusję 3 dni temu o tym dokładnie wystąpieniu. No to zobacz, tam przecież konkluzja też jest taka. 75 lat ich badaliśmy. Co ma największe znaczenie? Siła twoich relacji. Tak. Nie? Dokładnie. Relacje z innymi ludźmi. Chociaż mam taką hipotezę, że bardzo podobnie mogą działać też relacje z samym sobą, bo tam jest takie nastawienie na te relacje zewnętrzne, co wydaje mi się, że nie w każdym momencie życia jest po prostu możliwe, żeby tworzyć dobre relacje z ludźmi. Dlatego właśnie wyjście od tego pierwszego punktu, o którym ty też wspomniałeś a propos dialogu ze sobą, relacji ze sobą, to mega ze mną rezonuje, bo ja mam bardzo podobne przemyślenia na tym polu. No, i teraz wracając do tego, pokazać, dlaczego w ogóle to jest ważne, no to jest, możemy wziąć sobie Simona Sineka Start with Why jako początek, ale generalnie badania dotyczące strategii 100 lat mówią, zacznij od tego, dlaczego coś jest ważne. Tak? To tak samo komunikujemy zmianę w organizacji, powiemy, że macie używać innego papieru niż do tej pory i co ludzie będą robić. No używali starego, ale jak przedstawisz sensownie, dlaczego to jest ważne, w jaki sposób oni mogą skorzystać na tym, że wprowadzimy tą zmianę, no to szansa na to, że coś się zmieni, jest dużo większa. Nie? I teraz oczywiście możemy dalej dobudowywać, co jeszcze należy zrobić, żeby zmiana zaszła i była skuteczna, no ale podstawą jest komunikacja, dlaczego ona w ogóle jest sensowna i dlaczego chcemy ją wprowadzić. No jeżeli jedyny sposób komunikacji zmiany jest to, że mówimy, że należy coś zmienić, to nie dziwmy się, że one nie wychodzą. To jest trochę tak jak, nie wiem, ja stwierdzę, chcę zmienić to, co jem. Od dzisiaj zmieniam. Życzę powodzenia, na pewno tego nie zrobisz. Da się to zrobić. Da się, tak. Oczywiście, ale kojarzysz, są statystyki. Ale skuteczność jest bardzo mała. Tak. Wiesz, jakie są statystyki postanowień noworocznych? Tak, no praktycznie pod koniec stycznia już prawie żadne nie działają. Tak, jakby jest mniej niż 10% postanowień noworocznych, które ludzie faktycznie wdrażają. Bo jeżeli coś jest dla ciebie ważne, to zacznij to, nie czekaj na nowy rok, tylko zacznij to robić. Tak. A jeżeli jest wymuszone to z czynnikiem zewnętrznym, gratuluję, nie zrobisz tego prawie na pewno. Tak, no bardzo mocno myślę o takich strategiach. Ja na przykład przestałem słodzić herbatę z lenistwa z dnia na dzień, bo stwierdziłem, że nie chce mi się iść po cukier i tak zostało. Więc jakby da się to zrobić, ale tak jak mówisz, no jest ja to przestałem trudne. słodzić herbatę, jak na studiach dowiedziałem się, że dziewczyna, która mi się podobała, nie słodzi herbaty. A to też może być dobra motywacja. I śmieję się, że to jest jedyna rzecz, która mi z tej relacji została, ale do dzisiaj nie słodzę.
To zdrowo, zdrowo. Mhm. No dobrze mieć takie właśnie dźwignie, wykorzystywać różne rzeczy Tak, wiesz, pozytywnie. zawsze mogą być jakieś rzeczy nawet dziwne, które zadziałają, Tak, tak, tak. ale prawdopodobnie jest to dużo mniejsze prawdopodobieństwo, Mhm. tak? To, co jest często w naszej kontroli, jest to, że możemy zwiększyć albo zmniejszyć prawdopodobieństwo. Nic nie da nam gwarancji sukcesu, ale dobre nawyki na przykład mogą zwiększyć szansę tego. Ja bardzo lubię opowiadać, to Kahneman opisuje w Pułapkach Myślenia, jak twórcy Google'a chcieli sprzedać Google'a i oni chcieli sprzedać za $1 000 000 w pewnym momencie, bo już mieli dość, byli wyczerpani, nie wierzyli w projekt i kupiec na dzień przed podpisaniem umowy stwierdził, że nie są warci tego 1 000 000. I oni kontynuowali to, bo nie mieli lepszego pomysłu Nie mieli i wyjścia. liczyli na to, że ktoś się zgłosi. Rok później byli warci już 1 000 000 000. I teraz Bardzo podobna jest historia z naszego podwórka z Brand24, z tego co słyszałem, co Michał Sadowski mówił, że też w pewnym momencie nie wierzył w projekt, chciał sprzedać projekt i żeby ktoś go kupił i go tam zatrudnił w ogóle, ale nikt nie chciał, więc no, z braku laku osiągnął sukces. No właśnie, nie? I teraz jest pytanie, no to są ludzie sukcesu, czy mieli fajta tak naprawdę? I jedno i drugie. Zawsze trzeba. Ja kiedyś bardzo lubiłem grać w pokera i uważam, że poker ma świetne metafory do Też życia uwielbiam. często. I żeby wygrać, musisz mieć farta. Ale dobrzy gracze będą częściej w finałach wysoko, Tak. bo Bo liczą się postępują- też umiejętności Tak. i czytanie ludzi, relacje. W ogóle poker jest super przykładem właśnie. Tak, ja bardzo lubię, takiej gry bo socjalnej. zgodnie z fundamentalną teorią pokera, w pokerze chodzi o podejmowanie dobrych decyzji. Mhm. Matematycznie, co na dodatek możesz wyliczyć, kiedy podejmujesz dobrą decyzję, co jest w ogóle Tak. bajką. W świecie nie mamy tak ładnie określonych zasad. Tak, i jeszcze musisz te decyzje podejmować na podstawie tego, jak ludzie reagują, więc to jest powiązane jeszcze z psychologią, więc no, ta gra jest mega uzależniająca. Tak, zgadzam się z tym, że to jest dobra przygoda. Staszku, mega mi się podobało to, co usłyszałem od ciebie a propos tego, jaki powinien być, jak być dobrym wykładowcą. Chciałbym, żebyś ten temat trochę nawiązał właśnie, jeżeli chodzi o te relacje. Po prostu powiedz od siebie. A cholera, co ja tam gadałem? Jedna rzecz... Miałeś dwie piękne zasady, które po prostu ze mną zarezonowały. Mówiłeś o tym, że i to może się wydawać na pierwszy rzut oka płaskie dla odbiorcy, ale we mnie to bardzo mocno się wbiło, zaraz ci powiem dlaczego. Mówiłeś o tym, że dobry wykładowca po pierwsze powinien być miły, po drugie profesjonalny. I te dwie rzeczy po prostu tak mi siadły w głowie, ponieważ one się trochę pokrywają z tym, co ja tutaj próbuję zrobić w podcaście, tak? Mam dwie takie zasady. Po pierwsze, nie być dupkiem, a po drugie, dowozić wartość. I po to rozmawiamy, żeby właśnie stworzyć jakąś wartość, nauczyć się jakiegoś nowego czy frameworku, czy coś wnieść, no a zasada numer 1 jest związana z relacjami i długo dochodziłem do tego, co jest, nie wiem, co jest ważniejsze, nie wiem, co jest, ale no te dwie zasady rzeczywiście no, ze mną zarezonowały, bo trochę się pokrywają z tym, co ja myślę i mało spotkałem ludzi, którzy właśnie stawiali te dwie zasady, dlatego no, mega miło było mi to usłyszeć. Pierwszą rzeczą, która mi przyszła do głowy, to bądź ciekawy swoich studentów, co właśnie jest tam być miłym. Ale tak mi się skojarzyło. Kojarzysz, że w Google'u mieli taką zasadę don't do evil. Tak. Wiesz, że ją zdjęli? Tak, słyszałem o tym, że ją zdjęli, co jest bardzo dziwnym zabiegiem PR-owym, ale chyba obeszło się to bez dużego echa, bo ja o tym słyszałem, ale nie słyszałem jakiejś kontynuacji. Absolutnie źle świadczy to o kulturze organizacji, bo trzeba zawsze przypominać coś takiego i stwierdzenie, że coś na tyle głęboko zakorzeniło się w kulturze organizacji, że nie trzeba o tym mówić, bullshit. Sorry, ale bullshit. Więc niepokojące, ale to był super przykład, tak, Don't Be Evil i to mi się kojarzy jeszcze z jedną bardzo ważną rzeczą, którą przeczytałem u Taleba, tylko nie pamiętam w której książce, czy w Antykruchości, czy w Skin in the Game,
Właśnie czytam teraz, kończę Antychkruchość. Bardzo dobra pozycja. Super, ja mam Polecam. na jednej z top list u mnie, co warto przeczytać w życiu, jak zrobiłem dla studentów taką W listę. ogóle przygotowuję też taką listę, więc fajnie będzie od ciebie też Podeślę. sporo insightów. Będzie taki Excel udostępniony, bo też uważam, że trzeba się Mam tam dzielić takimi zrobioną rzeczami. prezentację około 50 pozycji, które przemyślałem. Co bym chciał przeczytać, jakbym znowu miał 20 lat. Mhm. Super. Więc podeślę i będziesz mógł korzystać śmiało. I on stwierdził tam piękną zasadę. Zasada rób dobro jest słabszą zasadą niż nie czyń zła. Bo rób dobro motywuje nas do tego, będziemy zabijać niewiernych w imię wiary. Mhm. A nie czyń zła oznacza nie mogę zabijać, bo to jest zło. Nieważne, co by tam miało być dalej, ale nie mogę czynić zła. Tak Gandhi o tym mówił. Zło, jakby w Biblii też pojawia się Mhm. zło dobrem zwycięża. Gandhi też nie agresją, tylko dobrem, spokojem. Jakby, tak? I to jest ten sposób, w jaki możemy robić. I to mi się tak nasunęło z tym Googlem, więc zdecydowanie jedno podejście to jest ta ciekawość, zainteresowanie. Ja pamiętam na jednych zajęciach studenci zadali mi jakieś pytanie, zaczęliśmy rozmawiać, dyskutować o czymś. Minęła połowa zajęć i zadałem im pytanie, czy wolą, żebyśmy dalej sobie o tym pogadali, czy przerobili szybciej temat po prostu, bo inaczej będą musieli sami nadgonić i ja sprawdzę. I oni powiedzieli, czy możemy dalej dyskutować, bo z nami nikt nie rozmawia. I dla mnie to znowu było takie bardzo mocne, bo czy nikt nie chce prowadzić tej dyskusji, nikt nie jest ciekaw, nikt nie traktuje was jako równoznacznych partnerów. I nawet wracając do organizacji typu dużych korporacji, jedną z rzeczy, które najczęściej słyszałem, że jest super, to jest jeżeli pracujesz z partnerem w konsultingu, z menadżerem w jakichś innych korporacjach, wiesz, z osobą, która jest wysoko i oni cię traktują na równi, a nie jak popychadło, nie jak kogoś, kto ma przynieść tylko kawę, nie? Ale to oznacza właśnie, ty jesteś ciekawy, ty możesz popełniać błędy, możesz nie znać się na czymś, ale właśnie się uczysz, nie? A może masz ten insight nowy, bo pamiętajmy, my mamy tendencję do używania narzędzi, które znamy. Ja doskonale wiem, że projektując prezentację, bazuję na tych prezentacjach, które już miałem. Nie wymyślam sobie nowych frameworków do tego, Tak. bo mam jedno życie, nie? Ale czasem fajnie jest zrobić coś nowego, inaczej, posłuchać, tak? Dostać jakąś nową informację. Więc to jest coś, co uważam, że powinno być ciekawe i ja zawsze widziałem, że to super rezonowało, tak? Ta ciekawość, to pokazanie, że to, co mówicie, ma znaczenie. To jest jedna z takich podstawowych rzeczy. Uważam, że w każdej relacji, tak samo w organizacji, nie tylko na uczelni, jako nauczyciel uczeń, dostajesz kogoś, z nim trzeba się opiekować. Ciekawość na tą osobę, to bycie miłym, tak powoduje, że ta osoba będzie miała raczej dużo większe szanse, żeby rozkwitnąć. I tutaj mi się przypomina jeszcze jedno badanie Adama Granta, Givers versus Takers. Kojarzysz? Tak. No to mamy tych takersów. No i teraz osoby, które są nastawione na branie, one spokojnie mogą rozkwitać w takich organizacjach, w których, wiesz, nie będziemy mieli dla siebie nastawieni na rywalizację i tak dalej. No spoko. Tylko pamiętajmy, oni wcale nie osiągają najlepszych wyników. Nie? I Tak. zdecydowana większość ludzi będzie właśnie rozkwitać w innych warunkach. I mam taką swoją teorię, bardzo trudną do zweryfikowania, więc to nawet nie jest teoria, bo teoria jest czymś, co w rzeczywistości funkcjonuje. To jest w ogóle błąd, który popełniamy. Tylko mam taką hipotezę. Bardzo często koncentrujemy się na osobach, które osiągają na przykład zyski, ale nie rozpatrujemy tego, ile strat wnoszą innym, ile zabierają i tak dalej. Nie wiem, widzimy handlowca, który ma super wyniki, ale nie będziemy widzieć tych wszystkich ofert, które zabrał innym osobom, zrzucił odpowiedzialność na kogoś innego, ale będzie mieć super wyniki. Nie? I teraz jest tendencja przecież w działach handlowych, żeby nie bazować na takich gwiazdach, tylko tworzyć efektywne zespoły sprzedażowe. Tak, super, że mówisz a propos zespołów sprzedażowych, bo rzeczywiście tamta tendencja jest zauważalna chyba najbardziej, no bo kurczę, jak można
opieprzyć kogoś, kto przynosi ci hiperwyniki, nie? No. I to jest trudne, nie? Tak. Żeby po prostu powiedzieć, kurde, no okej, może on jest trochę toksyczny w środowisku, no ale zobaczcie, ile dla nas zarabia, nie? To weź go zwolnij, nie? I też mi się wydaje, że ważne jest, żeby trzymać higienę jednak ważniejsze niż wynik, nie? Tak. Tak jak mówisz. Staszku, wiem, że nie zdążymy przerobić wszystkich tematów, które przygotowałem, ale to będzie super pretekst. Mam w ogóle taką definicję dobrej rozmowy. To jest rozmowa, z której przeskakuje się z tematu na temat, nigdy nie kończąc do końca poprzedniego. O, super. I to jest taka najlepsza rozmowa, bo to oznacza, że ona płynie i ewoluuje cały czas. Aha, okej. No to chyba jest taka rozmowa do tej pory przynajmniej. No, będzie na pewno okazja, żeby spotkać się jeszcze raz, bo bardzo chcę poruszyć jeszcze sporo frameworków, ale tak dobrze się rozmawia, że no nie chcę skracać pewnych tematów, bo je spłycimy. Staszku, powiedz mi, czy jakbyś miał powiedzieć coś, o czym jesteś bardzo głęboko przekonany, że jest prawdą, ale większość ludzi się jednak z tobą nie zgadza. Dlaczego o to pytam? Bo jest sporo takich przekonań, które ja mam gdzieś tam we wnętrzu, które wynikają jakby z wielu, nie wiem, jakby miesięcy przemyśleń, jakichś swoich notatek, bo robię to, wracam do tego i myślę sobie o takich sprawach praktycznie, no, jeżeli chodzi właśnie o taką samoświadomość, może innych rzeczy, ale okazuje się, że one są niezgodne z takimi typowymi paradygmatami, czy jakimiś takimi, nie wiem, urban legends panującymi wśród ludzi. Czy jest coś takiego, co tobie przychodzi na myśl? Taką rzeczą, która mi przyszła do głowy teraz, jest takie stoickie myślenie, że szczęście trzeba osiągnąć tu i teraz, a nie w przyszłości. Że szczęście nie przyjdzie dlatego, że ty zrealizujesz projekt, szczęście nie przyjdzie dlatego, że będziesz posiadał jakieś rzeczy, że zaspokoisz swoje potrzeby. Bo jak pokazuje, no, im więcej potrzeb zaspokoisz, tym więcej potrzeb będziesz miał tworzono nowych. Jeżeli masz jeden samochód, bardzo często i lubisz samochody, chcesz mieć drugi samochód, trzeci i myślisz o kolejnych, których chcesz. Lubisz coś tam i chcesz mieć więcej. To jest też bardzo mocno powiązane z tym, że zwykle zajmuje człowiekowi od 2 tygodni do 2 miesięcy stwierdzić, że coś jest nową normą. Więc I łatwo przyzwyczajamy się do my się łatwo przyzwyczajamy, wygód, tak, więc wiesz, kupujesz nowe mieszkanie i one po 2 miesiącach nie jest nowym mieszkaniem, ono jest twoim mieszkaniem, więc już nie jest podjarane ty, że masz mieszkanie. Wiesz, chcesz mieć firmę, zakładasz firmę i wtedy to nie, i wtedy masz firmę, tak, i to jest normalne, że masz firmę. I teraz oczywiście nie oznacza to, że nie wiem, nie chciałbym mieć pięknego samochodu z lat 30. zeszłego wieku, bo bardzo mi się podobają. Ja mogę to chcieć, ale moje szczęście nie powinno zależeć od tego, czy jego mam, czy nie. Moje szczęście powinno być znalezione tu i teraz i jak najbardziej odczepione od rzeczy wewnętrznych, a jak najbardziej skupione na rzeczach wewnętrznych. I to uważam, że jest absurdalnie trudne i moim zdaniem niemożliwe do osiągnięcia, albo prawie niemożliwe, chyba że wierzymy, że Budda faktycznie gdzieś tam poleciał. Ale po stoicku to jest właśnie, że szukamy tu i teraz, próbując edukować swoje potrzeby, co nie oznacza, że odrzucamy bogactwo, co nie oznacza, że odrzucamy realizację wielkich rzeczy, tylko to oznacza, że to nie one determinują, czy ja będę szczęśliwy, czy nie. I teraz tak jak rozmawialiśmy, że żeby mieć dobre relacje, trzeba być ukontentowanym ze sobą. No to jest trochę tak, że ja potrzebuję być szczęśliwy ze sobą i wtedy mogę dokładać kolejne rzeczy. A wydaje mi się, że takie determinujące myślenie jest też w kategoriach co mam, co chcę kupić, jak wydam te następne pieniądze, potrzebuję ich coraz więcej, kolejny jacht i coś tam, no przecież jak fajnie będzie się spędzało czas, jeżeli będziemy nurkować. No to okej, czyli jak nie będziesz mógł nurkować, to nie będziesz szczęśliwy, tak? No to chyba jesteś uwiązany do tego nurkowania, nie?
i też w stoicyzmie jest, nie wiem, że jesteśmy niewolnikami tych rzeczy, które determinują, że jesteśmy na przykład szczęśliwi. Mhm. I teraz im mniej ich jest, tym możemy tak naprawdę osiągnąć większą wolność. I tutaj ciekawe, bo wchodzi nam na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, Diogenes, ten od życia w beczce. Mhm. I on stwierdził, że nie potrzebuje faktycznie niczego, żeby być szczęśliwy i nawet jak sobie uświadomił, że nie potrzebuje swojej miedzianej miski, bo może pić rękoma, czy jeść rękoma, to oddał tą miskę, żeby być jak najbardziej wolnym od wszystkiego. I teraz to jest ekstremizm, do którego pewnie nie dojdziemy, nie? Ja jednak chcę mieć mieszkanie, w którym mieszkam i nic mi nie pada na głowę. I móc się wykąpać, tak? Tak, Mhm. ale im mniej będzie takich rzeczy, nie? Tym tak naprawdę szybciej możemy osiągnąć szczęście i tym mniej jesteśmy zależni od tych rzeczy zewnętrznych. Mhm. Czyli taki minimalizm i nastawienie na bardziej wewnętrzne przeżywanie niż zależność od zewnętrznego otoczenia. Tak, na i długo umiejętność sobie. cieszenia się tu i teraz. Mhm. Nie? I doceniania tego i stwierdzenie, że to też jest fajne. I jakby ja absolutnie się zgadzam, że nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić, ale warto jest jakby iść tą drogą, żeby bardziej tu być szczęśliwym, a nie licząc na to, że to szczęście gdzieś kiedyś będzie. Mhm. Okej. Bardzo mi się to podoba. Ogólnie widzę, że zahaczyliśmy trochę o stoicyzm, ale jeszcze będzie okazja. Staszku, tak jak ci mówiłem, ty już trochę o tym wspomniałeś, wymyśliłem taką rzecz, że jedna z osób, która była poprzednio w podcaście, łączy się z nami taką jakąś myślą, tak? To nie musi być pytanie, to może być jakaś myśl. Ja tego nie czytałem Mhm. wcześniej. Przeczytam to pierwszy raz, tak? I nie będę mówił konkretnie od kogo jest ta myśl, ale no, chciałbym ją wpleść trochę w naszą rozmowę. Myśl brzmi tak. Jeśli chcesz być dobrym liderem, bądź jak Bilbo, bo przywództwo to dobrze zaplanowana przygoda. Przywództwo to akceptacja tego, co jest rynku, klientów, pracowników, konkurencji. Przywództwo to podejmowanie decyzji z czystym umysłem. Bądź liderem jak Bilbo, zaradnym, uważnym, słuchającym, otwartym na rozważanie innych perspektyw. Jeśli chcesz być dobrym liderem, bądź jak Bilbo, doceniając każdego członka twojego zespołu. Jeśli chcesz być dobrym liderem, bądź jak Bilbo, znajdź równowagę w odwadze, pokorze i ważności. Uważności, przepraszam. Co ty na to? Czy coś byś dodał do tej myśli? Czy się z nią zgadzasz? Tak. Bardzo ciekawy wybór przypadku, który może być liderem. I nigdy nie zastanawiałem się nad Bilbo w kontekście lidera akurat. Ale jeżeli chodzi o podejście, dla mnie najciekawszą książką o przywództwie, którą czytałem, jest Heroiczne przywództwo. Teraz wyleciał mi autor z głowy. Był jezuita i opisujący w ogóle, jak działają jezuici. Komentujący, że to jest najstarsza korporacja w historii. I teraz ja gorąco polecam, uważam, że jest absolutnie fantastyczna i bardzo mocno tak naprawdę odnosi się do tego, co tutaj w zeszycie też było napisane. Także doceniać ludzi, szukać w nich talentów, potrafić wykorzystywać te talenty, wspierać ich w rozwoju. To, co się pojawia w heroicznym przywództwie i co chyba w żadnej innej koncepcji mi nie padło, jest miłość. Tam jest konkretnie jako jeden z 4 filarów wymieniona miłość, jako co powinna mieć osoba, co powinien mieć lider. I tam jest, że powinien miłować swoich osoby, które z nim idą. Przywództwo służebne mi się tutaj przypomina i Mariusz Hrabko mi się przypomina, bo on o tym bardzo często mówi w swoim podcaście. Tak, ciekawa myśl. Bo tam służymy dla innych, nie? I tu jest gdzieś podobne. I że to na tym trochę polega zarządzanie zwinne, żeby właśnie usuwać ludziom kłody spod nóg, pomagać im w wykorzystaniu właśnie swoich talentów, żeby oni pracowali coraz lepiej. Mogę sobie jeszcze spojrzeć? Oczywiście, jasne. Po prostu bardzo dużo tych elementów lidera się znajdowało, dlatego nie chciałbym niczego minąć.
I chciałem zwrócić uwagę, to dobrze zaplanowana przygoda, tak? I zobacz, że na początku rozmawialiśmy o tych metaforach, życie jako przygoda, życie jako walka i zobacz, że mamy tutaj znowu przygodę i to zupełnie inaczej nam determinuje całe to spojrzenie, tak? Jakbyśmy opowiedzieli Hobbita przez pryzmat walki, to jest zupełnie inna Tak. opowieść. Zupełnie inna Nie? historia. I ten Bilbo tutaj byłby zupełnie inny niż jakbyśmy wychodzili na początku z tej, nie z przygody, tylko że mamy dzielnego wojaka, który idzie przez świat i zabija orki. Tak. Nie? Więc fajnie, bo dla mnie to jest, że się trafiło w ten sposób po prostu, że to bardzo ładnie nam wraca do tego, jakie znaczenie ma metafora i zobaczmy, że ten Bilbo jest tutaj dokładnie też metaforą, tak? Że Tak. on ma nam, metaforą czy analogią, on ma nam pozwolić łatwiej, szybciej, sprawniej zrozumieć tak naprawdę, jak należy podchodzić do tego, jak być tym przywódcą, tak? I od razu jakie mamy skojarzenia z Bilbem. No Tak. tylko Staszku, mam jeszcze 2 pytania do ciebie, zanim jeszcze przejdziemy do zakończenia. Czego uczysz ludzi, a sam masz z tym problem? To znaczy, wiesz, że to działa, wiesz, że to jest sprawdzone, pokazujesz to, nie wiem, swoim studentom, doradzasz biznesowi, ale sam ewidentnie czujesz, że u ciebie to może nie działać. ja definitywnie mam struggle z mówieniem, jak tylko mi się pojawi, że coś mi nie pasuje. To zdecydowanie, jakby to znowu to jest kwestia całego życia, które się składa na to, kim się jest. Mhm. Ja zdaję sobie z tego sprawę i bardzo często potrafię powiedzieć, słuchaj, dokładnie uczysz, żeby czegoś nie robić, tak, że to prowadzi do eskalacji, a później jest tak i nie mogę. I uznaję, that's fine, tak, jakby okej, nie ma problemu, bo może jeszcze nie, jakby wiem, że to jest temat, który cały czas trzeba przepracowywać i staram się nie wrzucać sobie za bardzo z tego powodu, tylko właśnie zauważać i stwierdzić, jakby jak znowu do tego wrócimy, to może następnym razem będę gotowy do tego, żeby o tym opowiedzieć i może będzie lepiej. Super. A bardzo bym chciał. Jakby To znowu świadczy o tej takiej mocnej samoświadomości. Fajnie, że o tym mówisz, że jest coś, z czym masz problem, ale to nic, pracuję nad tym. I tak, to jest to. Jakby pamiętajmy, jesteśmy ludźmi, jesteśmy nieidealni i jest jeden przykład idealnej osoby w historii. Superman. Okej. I teraz Superman nie miał słabości do lat 80. i ludzie go uwielbiali, aż później zanotował wielki spadek, bo był zbyt idealny. Czemu mamy czytać komiks, który wiemy, że na końcu i tak Superman wygra? Okej. Jakby I kryptonit wtedy się pojawił, I wtedy tak? pojawił się kryptonit, żeby on miał słabość. Wow. Jakby nie wiedziałem. zauważmy, że nawet Jezus w Biblii ma słabości, przez to on jest człowiekiem, a nie jakby Tak. synem Bożym, który jest człowiekiem, a nie Bogiem, który jest idealny. Dzięki czemu jest bliższą nam osobą. Bo my nie zdzierżylibyśmy ideału. Okej, rozumiem. Mega myśl w ogóle. Nie zdawałem sobie sprawy, że w ogóle Superman dostał to, żeby być bardziej ludzkim. Spoko. Tak, Klei mi się to. Tak, i to spowodowało, że ludzie znowu się nim zainteresowali, bo nagle był more relatable. Jakby zobaczmy, że to są bardzo ciekawe. Marci czy ludzie opowiadający też o swoich słabościach stają się bardziej właśnie relatable, że możemy się odnieść do nich, tak? Że to jest prostsze wtedy. I no bo stają się bardziej ludzcy. Tak? Wszystkie historie opowiadają o zmaganiu się ze słabościami, które udaje nam się przebić. Historia, w której książę idealny pokonuje wszystko bez problemu z niezachwianym włosem. Tak, jest płaska. No właśnie. I nudna. Okej, Staszku. Mam bardzo dużo jeszcze takich dużych tematów, dlatego pewnie ich nie będziemy zaczynać, bo mamy bardzo długie nagranie i podzielimy to po prostu na 2 albo na więcej nagrań. Zobaczymy, jak nam wiatr zawieje. Teraz jest taki moment, chciałbym, żebyś coś wyciągnął z tego podcastu na takiej zasadzie, że możesz coś zareklamować, albo swoją myśl, albo
coś, zachęcić ludzi do czegoś, nie wiem, do tego, żeby z tobą pogadali, jak cię znaleźć, to jest czas dla ciebie w tym momencie, żeby masz czas na wizji. Będzie oglądać pewnie z 20 osób może tym razem, więc możesz coś im przekazać. To w ramach swojego czasu chciałbym zostawić wam jeden framework. Jest to przegląd siebie, jest to stoicka praktyka. Stoicy praktykują najczęściej to raz, 2 razy dziennie. Mi zwykle wystarcza wieczorem przyjrzeć się, jak postępowałem danego dnia, jak się komunikowałem, czy trzymałem się swoich wartości, czy realizowałem to, co uważam za najlepsze, żeby zostawiać świat lepszym i piękniejszym. Teraz bardzo cenię ten framework za to, że pozwala on poświęcić kilka minut. To może być na przykład idziecie spać w łóżku kilka minut w ciszy, spokoju, kiedy przyjrzycie się, co robiliście, próbujecie przyjść do tego, co robicie. I uważam to za świetną praktykę, bo jeżeli zaczynamy stosować to codziennie, zaczynamy widzieć, co robimy i zyskiwać tą świadomość. Nie mówiliśmy, że samoświadomość jako klucz, to pozwala zyskiwać czasem tą samoświadomość. I w ramach ciekawostki, rachunek sumienia chrześcijański wyszedł od tej praktyki, tylko został przerobiony, no bo rachunek sumienia jest przeglądem siebie, czy postępujemy zgodnie z zasadami, tylko zasadami chrześcijańskimi. Teraz chodzi, czy ty postępujesz zgodnie z własnymi zasadami. Mhm. A jak mógłbyś powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda w praktyce? Taki twój przegląd, tak? Nie mówię, żebyś mówił, co ze sobą rozmawiasz, ale czy ma to jakąś strukturę? Generalnie o szczegóły bardzo polecam podcast Tomasza Mazura ze Stoickim Spokojem i ma 2 długie odcinki konkretnie o przeglądzie siebie, więc jak ktoś chce więcej informacji, to tam. Ja po prostu robiąc taki przegląd zastanawiam się, z kim dzisiaj rozmawiałem, tak? I jak się zachowywałem, czy okazywałem tej osobie szacunek, czy byłem skupiony na tej osobie, czy byłem ciekawy, czy moja komunikacja była tak jak chcę, żeby ona nie była agresywna, żebym na przykład nie wkurzał się w trakcie tej rozmowy. Jeżeli się wkurzyłem, to dlaczego się wkurzyłem na przykład, albo dlaczego nie powiedziałem coś, co chciałem powiedzieć, zrozumieć. Pamiętam taki mały szczególik na przykład, stojąc w kolejce do warzywniaka, przyszła za mną matka z dzieckiem i dziecko chciało jakoś napój słodzony, typu ja chcę kolę, nie kupię ci coli, a ja z uśmiechem, ale nic nie powiedziała o Pepsi. I robiąc ten przegląd siebie miałem tak, jak ta matka musiała mnie nienawidzić. I zrozumiałem, że z tego, że chcę być śmieszkiem i lubię być śmieszkiem, chciałem pożartować w sytuacji, w której kompletnie nie powinienem. I pozwoliło mi to złapać taką absurdalną, prostą, krótką sytuację, która wydarzyła się w ciągu dnia i stwierdzić, że no nie chcę, żeby to tak wyglądało, tak? Czyli ta twoja samoświadomość wynika twoim zdaniem właśnie z tego, że praktykujesz taki rachunek sumienia, że tak powiem, i zastanawianie się To jest jedna nad z tych tym? rzeczy, Mhm. tak. Ten przegląd siebie pozwala mi przejrzeć się, albo na przykład, czy to, co robię, wspiera moje wartości, tak? Czy postępuję właściwie. I to jest coś, co uważam, że jest bardzo dobrą praktyką i ja polecam ją też zawsze na zajęciach z komunikacji, no bo kiedy możemy poznać swoją komunikację? No wtedy, kiedy zyskamy samoświadomość, więc będziemy przyglądać się, jak ją robimy. Bardzo często trudno nam będzie w trakcie rozmowy mieć ten metapoziom, gdzie my myślimy o tym, jak się komunikujemy. Ale dzięki temu, że będziemy robić to codziennie, jeszcze pamiętamy te sytuacje, które się działy w ciągu dnia. Może wrócimy do jakichś konkretów, które się zadziały. Nie? I możemy zacząć analizować, czy ja zrobiłem tutaj jak chcę, czy może coś mogę poprawić. Później wchodzi ta kwestia, ja się bardzo cieszę, jak widzę, że coś mogę poprawić. Nie? Co było wspomniane. Nie? Tak. I wtedy daję sobie, to jakbym chciał, żebym następnym razem zrobił. Tak? I w ten sposób zaczynam praktykować, uczyć się, poprawiać, tak? Iść w tą drogę, żeby być bardziej bliżej tej drogi, do której chcę dojść. Więc to jest moja ulubione ćwiczenie, które zawsze polecam. A po szczegóły uważam, Tomasz Mazur naprawdę świetnie to tam opowiedział. Podlinkujemy te 2 odcinki w takim razie. Powiedz mi, czy zapisujesz to? Bo ta pamięć rzeczywiście bywa taka, tak jak mówisz, pamiętamy jeszcze to, co było dzisiaj, tak? Zapisujesz te rzeczy W ramach ciekawostki
jest taka hipoteza, że rozmyślania Marka Aureliusza, które czytamy, są zapisem jego przeglądu siebie. I on Okej. łapał się po prostu na fragmentach, gdzie on nie zachował się tak, jakby chciał i dawał sobie informacje, jak powinien się zachować. I dlatego mamy sugestie, jak należy podchodzić w życiu. I to są właśnie rozmyślania Marka Aureliusza. Osobiście bardzo kupuję tą teorię, że to może wynikać z tego, że on zmierzył się z czymś, nie zastosował tak, jakby chciał, dał sobie lekcję, zapisał ją sobie, żeby ją wzmocnić, no i to zostało dla potomnych. Wow. No to ciekawa hipoteza i chyba każdy powinien to robić, rzeczywiście. I jakby ja nie zapisuję, nie czuję takiej potrzeby. Jeżeli ktoś czuje, uważam, że absolutnie super i może Ja dużo dostać. na pewno wprowadzę to, bo ja mam jeszcze taki swój framework. Ja w ogóle robię sobie notatki, tylko robię sobie notatki właśnie z datą, z jakimś źródłem, co spowodowało daną, nie wiem, myśl, dany jakiś taki mały framework i to zapisuję. I z 2 lat jest tam naprawdę grubo, myślę, że ponad 200 stron takiego litych przemyśleń i czegoś takiego nie robiłem, jak taki wgląd, o którym ty mówisz. Muszę coś takiego wprowadzić, bo myślę, że w ciągu dnia zdarzało mi się myśleć o takich rzeczach i analizować, nie? Ale jeżeli to stanie się nawykiem, no to rzeczywiście, tak jak mówisz, może Tak, bo to jest fajnie skręcać na tą ścieżkę, nie? Tak, bo to jest normalne, że przecież analizujemy czasem, nie wiem, Tak. rozmowę kwalifikacyjną miałem, zastanawiam się, jak mi poszło. Absolutnie normalne, że będziemy robić jeszcze takie dodatkowe, ale to pozwala, że nawet w takich codziennych sytuacjach, tak? Super. Typu, czy dobrze powiedziałem swojej dziewczynie, żeby coś posprzątała w domu. Tak. Może powiedziałem to pyskliwie i mam Tak. kurde, znowu jakby przecież chcę być dla niej jak najlepszy, a znowu jestem opyskliwy. No tak nie powinno być. Nie, to daję sobie wskazówkę, co mogę zrobić następnym razem. Super. Mega dobra myśl. Wydaje mi się, że to może być klamra, która to zamknie. Proszę Państwa, no, Staszek miał czas, żeby się zareklamować i w tym czasie postanowił, że przekaże wam coś wartościowego. No to najwięcej mówi po prostu o tym człowieku. Staszku, mega bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i no, do zobaczenia niedługo na następnym nagraniu. Dzięki, bo naprawdę świetnie się z tobą bawiłem i życzę wam wszystkim cudownego dnia.